Cześć, witam Was Energik w kolejnym podcaście Gralogii. Wraz ze mną jest Bartek Jakubczyk, siemanko. Cześć. I dzisiaj wybraliśmy sobie temat bliski sercu każdemu polskiemu, myślę, pierwsze PlayStation. Pogadamy o tym, jak powstał. Ja myślę, że w ogóle ten podcast podzielimy znowu na pół i w pierwszym zajmiemy się powstaniem PlayStation, technologiami i tak dalej, a o grach pogadamy sobie chyba w kolejnym, bo chyba nam to razem wyszłoby i tak za długie, tak mi się wydaje. Myślę, że materiału jest na tyle dużo, że chyba spokojnie damy radę, ale zresztą zobaczymy, jak nam się rozwiążą języki, prawda? Mhm. No dobra, PlayStation to 5. generacja konsol. Aby wprowadzić Was bardziej w temat, w tamtym czasie mamy na rynku 5 konsol należących do 5. generacji. Mamy Panasonic FreeDO, konsola od Tripa Hawkinsa. Mamy Atari Jaguar, tak naprawdę jeszcze wtedy na początku oczywiście wersja na kartridże, potem będzie wersja Atari Jaguar CD. Mamy Sega Saturn, największego konkurenta tak naprawdę PlayStation. Mamy oczywiście PlayStation, no i później pojawi się jeszcze Nintendo 64. Ja myślę, że to jest bardzo fajne zestawienie, bo każda konsola miała coś unikalnego, ale jakby patrząc, nie wiedząc jak się skończyła 5. generacja zwycięstwa, myślę, że nie trudno by było wybrać zwycięzcę, patrząc na to, w co te konsole były wyposażone. Statystyki są tutaj bezlitosne, absolutnie, ale powiedziałeś ciekawą rzecz, jeżeli chodzi o tą rywalizację między nimi, to był bardzo ciekawy temat. Zresztą przed nagraniem ja Ci powiedziałem, że jak już wejdziemy w tą historię i omówimy sobie, jak w ogóle wyglądała ta dynamika między firmami, to z tego można by naprawdę niezły film zrobić, ale co ciekawsze jest to, że tam tak naprawdę wojna była troszkę międzygeneracyjna, no bo tak naprawdę główne tematy tutaj będą poruszały między innymi oczywiście Sony, Philipsa, Sega, no i Nintendo, prawda? A wiemy jak wtedy Nintendo wychodziło. Zresztą wychodziło na czele z poprzedniej generacji, wchodziło w kolejną. Sega oczywiście szykowała się do kolejnej, więc tam było bardzo duże zamieszanie cross-generacyjne, no i Sony, które ni stąd, ni zowąd, mogłoby się tak wydawać oczywiście, bo historia pokazuje, że temat jest troszeczkę głębszy, ale ni stąd, ni zowąd próbowało wejść na rynek gier wideo. No a historia pokazuje, że temat jest dużo bardziej skomplikowany, jak mówi stare przysłowie. Im głębiej w las, tym więcej drzew. No właśnie, bo skąd w ogóle pomysł PlayStation, Sony, żeby wyskoczyć ze swoim PlayStation? Bo wiemy, że Sony zostało wyrolowane przez Nintendo I nie swojego tylko czasu. No, Nintendo też potem i wyrolowało chociażby Philipsa, ale chodziło o to, że Sony miało przygotować czytnik CD do nowej konsoli Nintendo, która miała się nazywać PS-X. Taka jest ironia losu w tym. No, tak, Nintendo... bo wtedy, jeżeli chodzi o tą nazwę, na początku nazywali sam projekt jako PlayStation X. Stąd tak. właśnie mówimy o szaraku jako PSX, bo wiele osób zastanawia się, skoro PlayStation, no to czemu PSX? No właśnie stąd, PlayStation X. Mhm. No i ogólnie sytuacja była dosyć nieciekawa, bo Sony w zasadzie dowiedziało się, że Nintendo zrywa z nimi umowę podczas konferencji prasowej, kiedy radośnie Nintendo obwieściło, że nie będą współpracować nad stworzeniem czytnika z Sony. I Sony zostało troszkę, można powiedzieć, z ręką w nocniku. I myślę, że to był pierwszy moment, w którym Sony się zainteresowało, że skoro my mamy technologię, którą, zainteresowało się Nintendo, także może coś by tutaj na tym poletku ugrać. Trochę tak, ale jak dla mnie można by troszeczkę dołożyć ze 3 grosze odnośnie samej konferencji, bo to był rok 1991, jeżeli dobrze pamiętam, a impreza to był Customers Electronic Show, coś takiego. Była to bardzo duża impreza, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone i ona oczywiście bardziej była związana z rynkiem elektronicznym ogólnie niż bezpośrednio z grami, ale to też takie czasy, że to musiało się troszeczkę zmienić. Natomiast pierwszego dnia Sony wyszło na scenę i dumnie powiedziało, że będzie nawiązywać współpracę z Nintendo, po czym Nintendo bez słowa, bez żadnej komunikacji z nimi wchodzi w Day 2 na scenę i mówi: słuchajcie,
my podejmujemy współpracę z Philipsem. Także biorąc pod uwagę ogólnie biznesowy aspekt tego wszystkiego, po pierwsze to kultura biznesowa nie istnieje w tym momencie, jeżeli chodzi o to zachowanie. Zwłaszcza, że to Japończycy, którzy ogólnie bardzo jakby podchodzą do tego poważnie, nie? Tak, właśnie to był mój drugi argument, że ogólnie biznesowo to był niesamowity cios, a dwa, właśnie tak jak wspomniałeś, kultura japońska, kwestia dumy, kwestia powiedzmy pragmatyczności w biznesie, to było coś, czego totalnie nikt się wtedy nie spodziewał. No i co jest też ciekawe, bo Nintendo cały czas w notach prasowych mówiło coś w stylu: podejmujemy współpracę z Philipsem, dlatego, że aspekt techniczny bardziej nam odpowiada. To było takie strasznie miałkie. No a doskonale wiemy, że wcześniej, jeżeli chodzi o samo CD, Sony stworzyło w ogóle technologię właśnie wspólnie z Philipsem. Jeżeli dobrze pamiętam, ja doczytywałem sobie jeszcze w ciągu ostatnich kilku dni i sam troszkę złapałem się za głowę, jak wczesna jest ta technologia, bo to jest z lat 80. i do początku lat 80. technologia, więc no naprawdę gruby temat. Oczywiście później rozwijana, ale mamy tutaj niesamowity twist fabularny, tak? To tak jak ja i ty, Krzysiek. Robimy coś razem, po czym ja wychodzę na scenę, mówię, robimy kolejny projekt, ty następnego dnia mówisz, nie, robię z kimś innym, zupełnie coś innego i totalnie jesteśmy wyrolowani. Więc mnie ta sytuacja rozbawiła, ale też uważam, że samo Sony bardzo fajnie do tego podeszło, ponieważ oni stwierdzili, jakby idziemy w to, mimo wszystko, mamy na tyle rzeczy, tak jak powiedziałeś, skoro samo Nintendo się tym zainteresowało, róbmy to, po prostu to zróbmy. I dodajmy jeszcze, że nie tylko Sony to wykorzystało, bo i Philips był w podobnej sytuacji, też się nie cieszył długo umową z Nintendo, też zostali wyrolowani. No ale tam był dosyć ciekawy, jeszcze ciekawszy twist, bo Nintendo prawdopodobnie w zamian za przygotowanie napędu dało dostęp, czy tam dało licencję na ich najsłynniejsze gry, co Philips oczywiście wykorzysta skrupulatnie, tworząc takie tytuły na ich konsole CDI. No ale wracając do PlayStation. Sony tak naprawdę było świeżakiem na rynku. Powiedzmy sobie szczerze, w tamtym czasie, jeszcze w czwartej generacji, w zasadzie rynkiem trzęsły tylko dwie firmy, Nintendo i Sega. Tutaj znikąd pojawia się 3DO, które miało bardzo duże poparcie ogólnie wśród deweloperów, które konsola miała naprawdę poważnym, była konkurentem, że tak powiem. No i Atari Jaguar, które wyskoczyło trochę znikąd. Atari Jaguar, które było już takim ostatnim rzutem na taśmę. Albo się uda, albo się nie uda. No właśnie i mamy PlayStation, mamy Sony, które zaczyna w zasadzie od samego zera. Pamiętajmy, że w tamtym czasie bardzo często było tak, że firmy produkujące konsole zagarniały dla siebie deweloperów. I mamy tutaj konsolę Nintendo, która startuje całkowicie od zera i nie ma żadnego dewelopera. W zasadzie konsola, o której nikt nic nie wie. Wiadomo, że to jest świeżynka. 3DO jeszcze miał tego Tripa Hawkinsa, to była figura, to były właścicieli jej. On jakby samodzielnie mógł to pociągnąć, ale w Sony no nie było jakby żadnej takiej osoby bardziej rozpoznawalnej. Dzisiaj wiemy, że Ken Kutaragi, ale w tamtym czasie Ken Kutaragi był jakimś w ogóle randomem, o którym nikt nie wiedział, kim jest, nie? Natomiast, ale powiem Ci, skoro wspomniałeś o Kenie Kutaragim, myślę, że warto dodać kilka słów, bo tak jak powiedziałeś, on był no-name'em, zgadzam się w zupełności, ale dobra Bożeno, jakie ten gościu miał jaja. Jak mówi stare przysłowie, no granica między odwagą a głupotą bywa naprawdę cienka. Ciężko mi na chwilę obecną powiedzieć, co było czym u niego, tak? Czy to była odwaga, czy to była głupota. Natomiast żebyście sami wiedzieli, Ken Kutaragi opracowywał wspólnie z Nintendo chip właśnie dźwiękowy do SNES-a. I co jest najlepsze? On to robił w tajemnicy przed firmą. Sony nie miało zielonego pojęcia, że on to robi. Teraz Krzychu, wyobraź sobie, że masz firmę, twój pracownik współpracuje z twoim konkurentem, wtedy jeszcze de facto nie konkurentem, ale wiadomo, tak? Jesteście ogólnie rywalami na rynku, nie bezpośrednio na tym samym podłożu, bo jeszcze nie gry. No i opracowuje ci technologię, ty nic o tym nie wiesz, no jakby podstawa do wyrzucenia z pracy jest jakby oczywista w tym momencie dla mnie, to nie jest kwestia zastanowienia się, a dodatkowo w tym wszystkim, ten chip był naprawdę dobry, bo jeżeli porównamy sobie, są bardzo fajne porównania dźwięków między Sega Master System a SNES-em, jeżeli chodzi o dźwięki.
Różnica jest ogromna. Master System miał taki bardziej twardy, taki metaliczny, bym powiedział chyba, dźwięk, natomiast Nintendo było melodyjne, było bardzo przyjemne, więc no, koniec końców zrobił dobrą robotę. No i Sony stwierdziło, że okej, chyba chcemy się ciebie pozbyć, no ale jakoś udało mu się ich przekonać. No i tak naprawdę tam miała zajść ciekawa współpraca, ponieważ tam było... Ja sam się zastanawiam, jak oni się dogadali. Generalnie, tak żebyście mieli ogólne spojrzenie. Sony miało rzucić dla Nintendo czytnik CD, który dorzucą do SNES-a. Miał się to nazywać SNES CD. Później Sony wspólnie z Nintendo dostało zielone światło, żeby opracować nową konsolę, która będzie mogła odpalać zarówno gry z kartridży, ale też z CD-ków. Później Sony, i to uważam, że prawnika mieli cudownego po prostu, bo mieli adnotację w umowie, mieli taki paragraf, który powiedział, że licencjonowanie jest w pełni po stronie Sony. Co za tym idzie? Hardware, cała sprzedaż z hardware'u idzie do Nintendo. Wszystko z software'u idzie do Sony. No, hardware drogi w produkcji, dużo mniejszy zysk. Software zupełnie inna ścieżka. I między innymi dlatego Nintendo chciało właśnie tą współpracę zerwać, bo oni się zorientowali, że nie specjalnie tutaj na tym zyskają. No, Sony oczywiście trzymało ich troszeczkę w ich mniemaniu przez chwilę za cojones, no ale jak się okazało, później zostało wyrolowane, więc tam tak naprawdę było dużo zawirowań. I co ciekawe, jeszcze w ogóle po tej konferencji, tak jak wspomniałeś, Sony chciało dogadać się, a nie, ty wspominałeś o Philipsie, później Sony chciało się dogadać z Philipsem, z Segą, przepraszam. Więc, Tak, jeszcze z Segą chcieli, no. Tak. I oni ale wtedy Sega była to było- niechętna ogólnie, oni jakby to... Tak. Nie do końca im to pasowało. Ale właśnie tu, to co ciekawe powiedziałeś odnośnie tego, że jednym z problemów właśnie dla Nintendo przy produkcji wspólnie z Sony sprzętu było to, że oni straciliby zarobek na nośnikach. Dlaczego to było ważne? Bo wcześniej, za czasów SNES-a i za czasów jeszcze NES-a, jeżeli chciałeś robić grę na Nintendo, musiałeś od Nintendo kupić kartridże. To nie było tak, że to było w Tak sklepie. jest. Musiałeś kupić od nich. I to kosztowało pewnie krocie, bo potem Sega wyskoczyła jakby z o wiele lepszą tutaj ceną za kartridż, ale problemem właśnie było to, że jeżeli chciałeś zrobić grę na Nintendo, musiałeś właśnie od nich kupić kartridże. I myślę, że to na tym oni właśnie dosyć dużo zarabiali i tutaj oni się przestraszyli tego, że nagle te płyty CD, które w sumie w produkcji są taniej, podejrzewam, że nagle Nintendo się spodziewało tego, że będą masowo sprzedawać te płyty, nagle się okazało, że cały ten zarobek idzie do Sony i żeby Nintendo zostaje jakby bez ogromnego kawałka tortu, nie? To prawda, szczególnie, że tak jak wspomniałem, Sony miało zielone światło, żeby w nowej konsoli, to myślę już teraz możemy mówić, że właśnie PlayStation, czy PlayStation X, czy PSX będzie mogło odpalać kartridże Nintendo i swoje własne gry. Tam było nawet takie zawirowanie, że jak Nintendo zaczęło się orientować w fakcie, oni chcieli wymusić na Sony, żeby robili gry na tak zwanych Super CD. To są takie mini CD dyski, które mają dodatkowo wczepionego chipa. Chodzi o to, że Nintendo podważało oczywiście swoją argumentację tym, że oni obawiają się piractwa. No i jak znamy historię PlayStation, no tego piractwa trochę tam było, więc obawy nie były bezpodstawne. Natomiast jeżeli chodzi o produkcję i kilka dodatkowych aspektów technicznych, no niespecjalnie to się gdzieś tam spinało, no i oczywiście konflikt po prostu rósł. Znaczy, no tutaj tak, masz rację, że faktycznie płyta CD jeszcze w tamtym czasie może to nie było aż tak, właściwie nie było w ogóle to widoczne, bo jeszcze nie było nagrywarek, ale faktycznie wydawałoby się, że płyta CD będzie prostsza do skopiowania niż cartridge, bo faktycznie cartridge to jest chip, to jest jakby, wiesz, trzeba już tam specjalistów, tak? I myślę, że tutaj też wychodziło to, że piracki cartridge, gdyby ktoś zrobił, byłby droższy albo w porównywalnej cenie co oryginalna gra, więc to się po prostu nie opłacało, tak? Jeżeli chodzi o płytę CD, no to tak jak sam Trip Hawkins mówił, dlaczego FreeDO wyszło na płyty CD, bo sam nośnik kosztował chyba, o ile dobrze pamiętam, $1. Także to był wtedy złoty interes. No ale właśnie ta płyta CD to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo na 5. generacji mamy
3 konsole, które obsługują płytę CD. 4, jeżeli policzymy Jaguara CD, ale ja myślę, że Jaguar jest tutaj konsolą, którą możemy troszkę wyrzucić poza nawias, bo ilość sprzedanych egzemplarzy to jest nisza tak naprawdę. Natomiast Bardzo. zauważmy, że płyta CD była w tamtym czasie towarem niesamowicie gorącym. To było coś, Oj, to strasznie. było koniec ery dyskietek, koniec gier, które zajmowały 3 mega na karcie. Nagle twórcy dostawali płytę 650 MB danych, na której możesz zmieścić absolutnie wszystko. I to było, wydaje mi się, bardzo ważnym elementem. Z drugiej strony, jak pokaże przy Nintendo 64, okaże się przy Nintendo 64, cartridge ma swoje oczywiście też zalety, bo czas doczytywania był błyskawiczny względem płyt CD. Natomiast płyta CD była wtedy na pewno gorącym towarem. I to jest właśnie, to mnie zawsze zastanawiało, dlaczego konsole, które chciały wtedy, mówię tutaj w domyśle o Nintendo 64, które chciały jakby konkurować z Sega Saturn i z PlayStation, poszły w ogóle w kartridże. To w ogóle jest, dla mnie to był totalnie krok do tyłu, jeżeli na to patrzę dzisiaj z perspektywy tak gracza, jak i takiego, powiedzmy, zainteresowania bardziej technologicznego. Tylko krok w tył, to był całkowity brak rozwoju. Ciężko mi powiedzieć, jaki był proces myślowy w Nintendo. Na pewno długo o tym, nad tym się zastanawiali, na pewno długo o tym myśleli. To wiemy. Natomiast dlaczego w końcu wyciągnęli takie wnioski i podjęli taką decyzję? Ciężko mi powiedzieć. Natomiast prędkość wczytywania, o której mówisz, fakt, to jest plus, absolutnie. I to widać. Każdy, kto w tamtych czasach porównywał sobie loadingi, jeżeli chodzi o Nintendo 64 i konkurencję, weźmy tutaj Saturna, weźmy tutaj PlayStation choćby, największych właśnie graczy, no widoczne to było gołym okiem od razu na wyciągnięcie ręki. Jednak tak jak powiedziałeś, pojemność, bo jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli się mylę, to ewentualnie tutaj skoryguj, Nintendo 64 mogło zmieścić do 125 mega, prawda? 64 były największe kartridże. 64? No okej, no czyli połowa w takim razie z tego. Jeszcze gorzej. Zresztą pamiętamy sytuacje, w których Nintendo 64 miało praktycznie usuwane albo bardzo mocno cięte przerywniki filmowe właśnie po to, żeby zmieścić się w ogóle na tym kartridżu, no ale czas wczytywania. No czy to się opłaciło? Historia pokazuje wyraźnie, że jednak nie. Więc okej, Nintendo poszło swoją stroną. Natomiast można tutaj 3 grosze jeszcze dorzucić o sytuacji z Segą, ponieważ w tym czasie Sony America wspólnie z Sega America stwierdzili, że spróbują się dogadać. To jest najlepsze. Chłopakom to dogadywanie naprawdę szło. Oni byli zainteresowani. Jeszcze pamiętam, że gdzieś czytałem takie cytaty na zasadzie z wywiadów, że chłopaki stwierdzili, okej, słuchajcie, my mamy technologię CD, wy macie technologię robienia gier, spróbujmy zrobić to razem, wy nienawidzicie Nintendo, my nienawidzimy Nintendo, okej, nienawidźmy ich razem i po prostu uderzmy wspólnego wroga. A jeżeli poniesiemy porażkę, okej, no to porażka jest dzielona na pół. Wszystkie straty są dzielone na pół, no mniejszy generalnie koszt tego kryzysu, tej porażki. I oni stwierdzili, że to brzmi dobrze, no bo faktycznie tak się wydaje. Natomiast kiedy wrócili do Japonii, no to szefowie stwierdzili, że absolutnie nie, szczególnie Sega. Sega stwierdziła, że Sony ani nie wie jak robić hardware, ani nie wie jak robić software. Co my mamy w takim razie z nimi robić? No i dostali kolejnego pszczyczka w nos, więc pamiętam, że po tej sytuacji Ken Kutaragi rozmawiał właśnie z szefem, ówczesnym szefem, ja sobie zobaczę, czy mam gdzieś w notatkach, bo moja pamięć do imion jest legendarnie nieprecyzyjna. A gdzieś tutaj właśnie, Nori Oga. Nori Oga to był ówczesny prezes Sony PlayStation, więc porozmawiali. I no nie oszukujmy się, on nie był zadowolony z tego, co się stało z Nintendo, nie był zadowolony z tego, co się stało z Segą. Ken Kutaragi wtedy przyszedł i próbował go przekonać. Słuchaj, mam plan, robiłem chipy, mam może nie prototypy, ale mam plany systemu, które mielibyśmy stworzyć. Pozwól mi go stworzyć. I w wywiadzie Ken Kutaragi, zresztą tą rzecz można też w książce nawet wyczytać, którą widzicie tutaj po mojej lewej stronie, powiedział po prostu do Kena, just do it. No i Ken, no jak powiedział, tak zrobił. Faktycznie doszło do tworzenia PlayStation X. No właśnie, bo zanim przejdziemy do jakiegoś takiego hardware'u, no to Ken Kutaragi uważany za ojca
ojca PlayStation, miał dosyć trudne zadanie, bo zrobienie samej konsoli to zrobienie samej konsoli. Trzeba było jeszcze mieć deweloperów, którzy by robili pod to gry. I Ken Kutaragi też miał tutaj plan. Znaczy wiemy dzisiaj już z perspektywy czasu, wychodząc troszkę naprzeciw, troszkę do przodu, wiemy, że konsola PlayStation została zaprojektowana tak, żeby generować szybką grafikę 3D, co w tamtym czasie było czymś całkowicie unikalnym i patrząc na wszystkie konsole poza Nintendo 64, które wyszło po PlayStation, i tutaj też wyłączyłbym Sega Saturn, bo w Sedze Saturn system generowania grafiki 3D wcale nie jest taki, jakby się mogło wydawać, bo tam to jest tak naprawdę mapowanie grafiki 3D na 2D, ale to może kiedy indziej albo dzisiaj, jak nie zabraknie czasu. Mieli fajną technologię tworzenia trójwymiarowych obiektów i Ken Kutaragi wziął słynne demo T-Rexa, czyli ten T-Rex dinozaur. demo, oczywiście. Tak. I jeździł po prostu po deweloperach, pokazując im, co mają, jak to działa, jak to wygląda i czy nie chcieliby przygotować dla nich, dla Sony nadchodzącego PlayStation gier, tak? I co ciekawe, to demo robiło wrażenie, bo pamiętajmy, że większość tych konsoli, które były już na rynku, one nadal jedną nogą były w 2D. Albo tak jak Atari Jaguar całkowicie w zasadzie był jeszcze dwuwymiarowy. Te gry, które były trójwymiarowe, to znaczy, no były niby ten Cybermorph, ale to powiedzmy sobie szczerze, to nie działało ani za dobrze, ani to nie wyglądało, a tutaj mieliśmy generowaną szybką grafikę poligonalną, oteksturowaną w dodatku w pełnym 3D. To jest jedna rzecz, a druga, dodatkowo warto wspomnieć jeszcze o tym demie, że deweloperzy, którzy brali sobie pada do ręki, oni tak naprawdę tym T-Rexem mogli, po pierwsze mogli obracać kamerę wokół niego, a po drugie, tak jak mówisz, oni mogli nim ruszać. W tamtych czasach to było nie do pomyślenia. To była troszkę przesadę specjalnie, ale w umysłach deweloperów to była kosmiczna technologia. Gdyby to było tylko, powiedzmy, gdyby to był prerenderowany filmik, okej. Gdyby to był filmik nawet na silniku jeszcze, okej. Ale w momencie, kiedy oni mogli tym obiektem, tym T-Rexem poruszać, to było dla nich coś niesamowitego i faktycznie się zapaliło. Ja nie jestem pewien, czy punktem kulminacyjnym był moment w 1994 roku, kiedy właśnie zostało zwołane takie zebranie, Sony zwołało zebranie z deweloperami, między innymi poza tym, co powiedziałeś, że było jeżdżenie po deweloperach, że było pokazywanie, ale zrobili zebranie, gdzie dodatkowo znowu był T-Rex, znowu było snucie planów, ale co najważniejsze, Sony powiedziało, jaki ma biznesplan. Musicie wiedzieć, że w tamtych czasach Nintendo, po pierwsze, jeżeli chcecie robić u nich gry, no to oni o wszystkim decydują. Oni mają praktycznie cały czas kontrolę nad waszym projektem. Oni wskazują kadridże, oni wskazują dystrybucję, oni wskazują praktycznie wasz biznesplan. Dodatkowo licencjonowanie 2-3 miesiące, może dłużej, jak dobrze pójdzie. Zyski, bardzo duże cięcie na rzecz Nintendo. Sony wyszło na zasadzie, ok, licencjonowanie do 2 tygodni. Macie pełną dowolność, jeżeli chodzi o dystrybucję. Dużo mniejsze koszty cięcia zysków dla nas. No i robimy to i wsparcie od nas. Plus chcemy reklamować sprzęt jako coś nie tylko dla dzieci, co uważam, że marketingowo było fenomenalne w tamtym czasie, ale chcemy go reklamować jako coś dla dorosłego odbiorcy, dla młodego dorosłego. No i deweloperzy oszaleli. Oni przed premierą PlayStation mieli w samej Japonii ponad 250 deweloperów z samej Japonii. No tak, bo tam im się udało zebrać właśnie Ken Kutaragi dzięki swojej determinacji. Udało mu się ich pozyskać. Natomiast zanim jeszcze przejdziemy do premiery PlayStation, pamiętajmy, że wcześniej wychodzi Sega Saturn. Sega Saturn, która już czuła pismo nosem, że Sony pracuje nad swoim PlayStation i w zasadzie dzięki temu, tutaj jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo Sega się troszkę przestraszyła, dodała drugi procesor, żeby móc generować tą grafikę trójwymiarową. Natomiast jest tutaj taka dosyć ciekawy też twist, bo odnośnie Virtua Fightera.
kiedy to dzisiaj, nie wiem czy kto to powiedział, ale okazało się, że gdyby nie Virtua Fighter, to nie powstałby Tekken. I gdzieś taką historię czytałem właśnie, że włodarze chyba PlayStation, czy tam jakaś tam ekipa z PlayStation gdzieś się dostała na jakiś pokaz w ogóle Virtua Fightera, podali się za kogoś innego i oni właśnie zobaczyli, jak to działa i że właśnie w tym jest przyszłość gier, w grafice poligonalnej, w grafice 3D. Jest tutaj pewna taka ironia losu, że tak naprawdę Sega Saturn, może inaczej, może Sega zaczęła tą grafikę 3D właśnie Virtua Fighterem dzięki Yu Suzukiemu i tam jeszcze kilku grom, które on przygotował, a tak naprawdę nie potrafili potem tego wykorzystać, nie? Ja zawsze uważałem, to się potem okaże, że Sega była dobra, ale w grach, które są na krótkie sesyjki. Oni byli dobrzy w grach arcade. Najlepsze gry z Segi Saturn to są zazwyczaj konwersje gier arcade i one są bardzo dobre, ale są bardzo krótkie. Sega poszła troszkę Sony poszło w troszkę inną stronę. Oni chcieli gry, która przyciągnie cię do monitora na dziesiątki godzin, nie? To w ogóle było jakby zupełnie inne podejście w kwestii tworzenia gier, nie krótkie sesyjki, ale długie, że spędzasz z grą mnóstwo czasu. Tak, to było wejście właśnie, jak dla mnie, to jest w ogóle niesamowity krok. Myślę, że ważny krok milowy, jeżeli chodzi o historię gamingu, to co zaznaczyłeś. Kiedy weszła piąta generacja, kiedy Sony weszło na arenę, tam pojawiła się właśnie masa gier, żeby też nie powiedzieć, że wcześniej nie było gier na dłuższe sesje. Nie, no było, oczywiście, jasne. Oczywiście, ale jeżeli chodzi o takie meritum, w 100% się z Tobą zgadzam, jest to bardzo, ale to bardzo, proszę Cię, bardzo widoczne, więc mówię, Sony, to było dla mnie bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o całość, już pomijając te wszystkie perturbacje, które musieli przejść. To jest jedna kwestia. To, że stwierdzili, że jednak spróbują, to jest druga kwestia. No i trzecia, że oni tak naprawdę byli świeży. Oni jedyne, co zrobili, już pomijając to, co powiedzieliśmy do tej pory, znaleźli przede wszystkim jakąś lukę, jakieś pęknięcie w zbroi Nintendo, czyli to są te rzeczy, które przed chwilą wymieniłem, żeby skusić deweloperów. Bo pamiętajmy o jednym. Tak naprawdę konsola stoi grami. To gry później sprzedają system, ludzie chcą w coś grać i chcą grać w dobre gry. One ewidentnie było w stanie to dowieść. Co do tej historii z Virtua Fighterem, powiem Ci, słyszałem te takie przebłyski, ploteczki i różnego rodzaju ćwierkania. Ich jest sporo, ciężko mi powiedzieć, ale ja uważam, że ciekawą ironią też jest to, że Sega dorzuciła oczywiście na wyłączność Virtua Fightera do tytułów startowych właśnie Segi Saturn. I to się sprawdziło na rynku japońskim. Fenomenalnie, to był złoty strzał, ale zrobili dokładnie to samo, kiedy startowali na rynku amerykańskim. Tam ludzie nie znali Virtua Fightera. Kilka osób, w cudzysłowie oczywiście, mały procent, znał, ale to nie był system seller, nie w kraju, gdzie ludzie też mają inne przekonania kulturowe, inaczej czerpią korzyści, jeżeli chodzi o kulturę i rozrywkę, więc oni tak naprawdę nic nowego specjalnie nie dowieźli, mieli praktycznie ten sam wachlarz, to samo menu, kiedy startowali w Ameryce, to Sony odrobiło zadanie domowe. Sony przyjechało bardzo dobrze przygotowane i myślę, że jeżeli wejdziemy za chwilkę sobie w ogóle na to, co się działo na E3 w 95 roku, tam są też ciekawe jaja, do których można się doczepić i opowiedzieć. No właśnie, bo w którymś momencie Sony miało już prototyp. Trzeba było przekonać jeszcze do niego graczy. Oczywiście. Powiedzmy sobie szczerze, w tamtym czasie my jako Polacy nie mieliśmy dostępu do tych informacji. Jedynie z czasopism mogliśmy obrazki obejrzeć, ale powiem Ci tak, nie wiem jak to wygląda z Twojej perspektywy, ale z mojej perspektywy, kiedy przeglądałem Secret Service i czytałem o nowej nadchodzącej konsoli od Sony, dla mnie to była jakaś, odległa w ogóle historia, która uważałem, że pewnie do Polski może nigdy nie przyjdzie, że to jest, gdzieś się tam dzieje. Ja mam swojego peceta z akceleracją, z grafiką 3D, tutaj jakaś konsola, ale na pewno to, co robiło na mnie wrażenie, to właśnie te obrazki. Te obrazki z Ridge Racera, które były bardzo często łapane tak naprawdę aparatem z telewizora, ale to nie miało znaczenia, że to wyglądało fenomenalnie. To nieistotne. Bo ideą właśnie tutaj, to zawsze powtarzam, że dzisiaj jak odpalisz sobie grę na emulatorku na 4K, to nie wygląda dobrze, ale jak odpalałeś grę z PlayStation na telewizorze CRT, to wyglądało bardzo dobrze wtedy, bo te telewizory miały
antyaliasing już wbudowany Tak. dzięki kiepskim kineskopom, tak? Dzięki temu, że była to technologia kineskopowa. Ale, no właśnie, mamy to E3 2005. PlayStation ma pokazać swoje pierwszy raz mamy zobaczyć na żywo, co przygotowało. Mamy tutaj konkurencję Sega Saturn, która no też już przygotowała się na to E3. Mieli też coś do pokazania. No i co? Co dalej? Dzień pierwszy. Dzień pierwszy wchodzi na scenę Sega. Sega generalnie robi show. Jest spektakularnie, jest głośno, jest blask, jest blicht, są flesze, telewizyjne kamery, wszystko. Dziewczyny tańczą, bo wiadomo, hostes wtedy było pełno na tego rodzaju targach. Wszyscy są zachwyceni. Sega rzuca cenę $399. I to nie była wcale zła cena, ponieważ zazwyczaj Japończycy przyzwyczaili Amerykanów do tego, że ich produkty są sprzedawane w Stanach drożej. Okej, dzień się kończy, wszystkie emocje opadły. Jest dzień drugi. Sony wychodzi na scenę. Sony zrobiło pokaz slajdów, po czym opowiadało troszeczkę o swoich bladach biznesowych. To była duda, to był w ogóle koszmar. To było w ogóle, nie? Jakaś... nie wiadomo, co to było. Tak, ludzie siedzą w ciszy. Ja się dziwię, że nikt ich nie wybuczał w tamtym momencie. Po czym wyszedł na scenę, jeżeli dobrze pamiętam, to był Steve, nazwiska teraz nie pamiętam. Steve został zatrudniony przez Sony ze względu na to, że on wyprowadził kilka bardzo dużych firm na rynek i słynął z bardzo agresywnego podejścia. Więc Steve jest zaproszony na scenę po tym całym nurzeniu, po tych flakach z olejem, które wszyscy musieli łykać i praktycznie wymiotować. Wychodzi na scenę i to jego przemówienie przeszło do historii. Stanął przy mikrofonie, powiedział 299 i zszedł. To było jego przemówienie. Ludzie zaczęli klaskać, wiwatować. No i Sony tym sposobem zrobiło furorę. Tak zanudziło swoich słuchaczy, po czym dało im, to nawet nie można nazwać zdaniem, dało po prostu pszczyczka w nos Sedze, rzucają cenę o $100 niższą i to zadziałało, bo jeżeli dobrze pamiętam, Sony miało 100 000 preorderów, a w pierwszy tydzień sprzedało 130 000 konsol, z czego Sega w ciągu 5 miesięcy sprzedała 80 000. I to pokazuje różnicę. Tu jest jeszcze ciekawy aspekt tego wszystkiego, powiem Ci, bo mamy dwie firmy. Mamy pierwszego dnia wchodzi Sega. Sega, która już jest zaprawiona na rynku. Ludzie znają Segę. Znają ją z chociażby świetnego, oczywiście wcześniejszego Genesisa, tudzież Mega Drive'a, jak w końcu pokonali Nintendo, kiedy weszli jakby na szczyt, mają mnóstwo fajnych marek, mnóstwo fajnych gier, mają Sonika. Sega jest jakby firmą godną zaufania, nie? Że wiesz, jest to konsola, wychodzi nowa konsola, więc spodziewasz się, że przedłużenia tej fajności tych gier, które były na Genesisie. Czyli jasne, skoro dowieźli wcześniej, to dowiozą i teraz. Dlaczego mają nie zrobić tego teraz, nie? No i mamy tutaj Sony, które jest zupełnym nowicjuszem i które w zasadzie bardzo ważnym aspektem, którym chcą zawalczyć, jest cena. Wtedy jeszcze gracze nie byli świadomi tego, że klatkarzu, ilości poligonów, co to jest, jak to się liczy, do tego jeszcze dojdziemy, bo znalazłem bardzo kilka fantastycznych w ogóle wpisów forum z 95 roku i tu będę chciał o tym, jak będziemy mówić o technologiach zawartych w PlayStation. Cena, tak? Przede wszystkim cena $299, co jest tak naprawdę atrakcyjną ceną, bo jeżeli jeszcze wszystkie te prześledzimy z piątej generacji, tak? FreeDO wystartował $699, to jest w ogóle cena jakaś absurdalna. Atari Jaguar $249,99, ale mamy tutaj tylko czytnik kartridży. Potem jeszcze wyszedł CD-ROM, ale on był już o wiele, wiele droższy, tak? Mamy Sega Saturn 399,99, mamy PlayStation 299,99, no i będzie jeszcze Nintendo, które tak naprawdę najbardziej zawalczy ceną, bo będzie kosztowało 199
i 199 dolarów i 99 centów, ale będzie na karty. Także mamy tutaj bardzo ważny faktor całej tej wojenki. Cena, która była w tamtym czasie niezwykle istotna, bo tak pamiętajmy, że Sony tak naprawdę startuje od zera. Oni jeszcze nie mają nic, co można było stwierdzić, że ta konsola odniesie sukces. Dokładnie. Jedyne, co można było stwierdzić, to to, że wchodzi nowy gracz bez pojęcia o robieniu gier, ale tytuły startowe są. No i świetnie, bo samo Sony nie musiało wiedzieć, jak robić gry. Ono miało mieć ludzi, którzy wiedzą, jak robić gry. Stąd studia deweloperskie, a nie zapominajmy, że oni dowieźli choćby, nie wiem, EA, Squaresoft, Konami, które były gigantami w tamtym czasie. Jeszcze jak Konami było fajne, prawda? Bo teraz to jest inna kwestia, ale to też historia chyba na zupełnie inny podcast. Więc to poszło i ja bym też tutaj myślę, że warto było wspomnieć o marketingu. Z jednej strony, ja tutaj też pokażę przy okazji, jeżeli chodzi o Soniaczka, pierwszą jego wersję, on wyglądał zupełnie inaczej niż wszystkie, może w tą stronę, bo nie wiem, czy będzie ściął, czy nie będzie ściął, on wyglądał inaczej niż wszystkie wtedy konsole. Przede wszystkim dlatego, że do tej pory konsole były kojarzone bardziej z taką rozgrywką dla dzieci. To ma być takie bardziej bardzo młodzieżowe albo dziecięce. Ken Kutaragi stwierdził, chcę czegoś poważnego, tak jak mówiłem, czegoś dla nie tylko dzieci, ale też dla młodego dorosłego, to też była taka jedna z głównych grup docelowych, ale pozostałych grup starszych też, więc nie tylko sam design konsoli, do tego oczywiście kwestia odpowiednich gier. Jeżeli chodzi o to systemowo też, jak oni myśleli, na chwilkę off-topuję, bo ważna rzecz, o której warto by wspomnieć, jeżeli mieliśmy gry na kartridże, no to oczywiście kartridże w późniejszym etapie oczywiście, w późniejszych generacjach, miały wbudowaną pamięć i baterię, gdzie można było sobie zapisać grę. Sony natomiast robiło coś takiego jak karta pamięci. Wyłapał mnie ostrość, wyłapał. Jak karta pamięci. To jest bardzo podobna rzecz do tego, co miał, i tutaj poproszę Cię o skorygowanie, Genesis. On miał taki duży kartridż na 3 Mega Drive. Saturn miał. Ale wiesz co, karta pamięci też na przykład już była w 3DO, tylko ona była dostępna tylko w Japonii, ale już była jakby przedstawiona tam karta pamięci, tak, że takie coś. Swoją drogą tutaj na tej karcie to jest chyba moja pierwsza albo druga memorka. Tutaj dalej mam save z Diablo 1 ogrywanego z kumplem z osiedla na PSX-ie. To było akurat wspaniałe. No i tak mówię, plus Sony chciało, i to była ciekawa kopia, no nie oszukujmy się, kopiujemy w marketingu, kopiujemy w biznesie. Oni idąc za tym, co miało Nintendo w postaci Mario, za tym, co miała Sega w postaci Sonika, chcieli mieć swoją maskotkę, no i na kogo padło w przypadku Sony? No padło na Crasha Bandicoota i jego później na E3 przez kilka lat wszędzie można było zobaczyć. Więc same reklamy w telewizji, które były kierowane też nie tylko dla dzieciaków, ale bardzo często dla dorosłego odbiorcy. Rockowe brzmienia, mroczne ujęcia, czasami bardzo taka poważna estetyka z biznesmenem, który idzie w rękawiczkach i niesie konsolę, to jest jeszcze bardzo znana taka reklama. No cóż, te wszystkie elementy jakoś złożyły się na całość i sprawiły, że ta machina ruszyła. Szczególnie, że na start, tak jak mówię, Sony było wyekwipowane w dobre tytuły startowe i Ridge Racer, o którym wspomniałeś, plus zaraz po tym Wipeout, to były genialne tytuły, które sprzedawały tą konsolę, między innymi. Ja tutaj dorzucę jeszcze odnośnie tej maskotki, bo Crash Bandicoot tak naprawdę został troszkę później, on tak naprawdę nigdy nie był maskotką, on miał być maskotką, ale włodarze Sony ogólnie nie przepadali za Crashem. Wcześniej planowano maskotkę Sony, to była taka głowa fioletowa z poligonów, ja nie pamiętam jak ona się nazywała teraz i oni nawet te pierwsze reklamy Sony, nawet ta głowa tam występowała i chyba później jakoś w jakichś innych, nawet chyba na PlayStation 4 jakaś była gra, gdzieś ta głowa się tam przewijała. Tego nie kojarzę. Zawsze Sony miało problem właśnie z tą tożsamością, że brakowało właśnie takiej maskotki, tak? Maskotki, która byłaby jednoznacznie kojarzona z PlayStation. I ja myślę, że to nawet do dzisiaj tej maskotki Sony tak naprawdę nie ma, bo nie ma czegoś takiego, nie? Można powiedzieć, wiesz, możemy wymienić najlepsze gry na PlayStation, ale nie można powiedzieć, że to są maskotki, tak? Ja myślę, że w którymś momencie oni próbowali zrobić Little Big Planet, tego takiego wełniacka. Sackboya. Tak, bo ale ja to uwielbiam też swoją drogą. Jakoś, gra była tam bardzo dobrze przyjęta, ale to też jakby nie pociągnęli tego dalej, nie? Ten Sackboy był, ale jakoś to tam się w sumie
w sumie rozeszło. No właśnie, Ridge Racer. Ridge Racer to był jeden z tytułów, który pokazywał przede wszystkim błyskawiczną grafikę 3D, czegoś, czego jeszcze na konsolach w tamtym czasie w zasadzie nie było. I był to jeden z tytułów, który, czy tam może demo bardziej, bo to na początku było demo, który mógł pomóc sprzedać konsolę. Przypominam, że ten Ridge Racer, tam była jeszcze taka bardzo fajna wstawka, kiedy przed wyścigiem szła taka dziewczyna z tabliczką. Reiko Nagase. Tak, i to Reiko Nagase, bardzo znana wszystkim z tamtych czasów. Tak, tylko to mówisz o prerenderze, a ja mówię już o samej grze, kiedy ona tam szła z taką tabliczką i się tam zaczynał wyścig, nie? No faktycznie tego typu rzeczy Sega tutaj jakby, znaczy oni mieli swoją wyścigi, mieli Sega Rally, który był bardzo dobrymi arcade'owymi wyścigami, ale Sega Rally miała kilka poważnych problemów, przede wszystkim to, że były 3 samochody i 3 trasy, co fajnie się sprawdzało na maszynach arcade, ale niekoniecznie fajnie się sprawdzało na domowych konsolach. Natomiast tutaj mieliśmy Ridge Racera, taką bardziej arcade'ową ścigałkę, jednak mieliśmy bardzo fajnie przygotowane trasy, bo o ile dobrze pamiętam, to demo technologiczne, czy tam ta pierwsze demo, to w takim mieście się chyba jechało, no i wyglądało to naprawdę dobrze. To był jeden z tytułów, który sprawił, że myślę, że gracze uwierzyli, że Sony może dowieść. Ale pamiętajmy, to było tylko tech demo. To, że pokazali coś na początku, nie znaczyło, że to będzie dalej jakby ciągnięte, nie? Że się uda. No ale właśnie, bo może pogadajmy chwilkę o technologiach zawartych w PlayStation. Dlaczego ta PlayStation była, no może nie najmocniejszą konsolą, bo drugą tak naprawdę, bo pierwszą było Nintendo 64, ale co tam w środku mieliśmy? Okej, to może ty, bo już słyszę, że chyba specyfikację klikasz, ty opowiadaj i ja pokażę troszeczkę odnośnie samej konsoli dookoła, jak ona wygląda. Zanim wyczytasz, oczywiście opowiem. Czyli tego, sama konsola była dość prosto zaprojektowana. Mamy tak naprawdę 3 guziki. Klapkę, power, no i reset. Oczywiście po naciśnięciu mamy klasyczne otworzenie klapki. No i jak widzimy, to jest akurat konsola pożyczona od mojego dobrego kolegi, bo mój szaraczek niestety nie został odnaleziony. Laser jest niecofnięty. Konstrukcja jest dość prosta. Jeżeli chodzi o fronty, na froncie oczywiście wejście na jeden pad, drugi pad, no i oczywiście na kartę pamięci. Za to druga strona jest dość ciekawa, bo mamy klasyczny oczywiście port zasilania, mamy wejście oczywiście na kabel wideo. Wtedy oczywiście było to zazwyczaj euro, cincze, tego typu rzeczy. No i mamy tutaj dodatkowy port, przez który można było się dostać, powiedzmy, że do cyfrowych bebechów konsoli. Co mam na myśli? Bardzo popularne były przystawki do PlayStation typu Action Replay. To jest tak naprawdę nazwa konkretnego urządzenia, ale jak z wieloma rzeczami, między innymi w Polsce bywa, tak, na piecyki gazowe zazwyczaj mówimy Junkersy, mimo że to nazwa firmy, na tego rodzaju przystawki mówiło się Action Replay. Właśnie ze względu na to, że największy, czy też najsławniejszy właśnie tak się nazywał. Pozwalało nam to wejść w kod gry podstawowy i go zmieniać. Na przykład być nieśmiertelnym, mieć konkretną ilość przedmiotów i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, duży cheat machine, ale pozwalał też, i to jest ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o redakcję w Polsce, bo jeżeli dobrze pamiętam, tą funkcję miał Action Replay Pro, pozwalał robić screeny z gier. To oczywiście bardzo doceniały redakcję, bo nie trzeba było robić, tak jak powiedziałeś, zdjęć, tak, telewizora. Ja tutaj rozwinę to, bo to, którą masz konsolę pokazujesz, to jest pewnie seria 5002, o ile dobrze 9000. widzę. Czyli ta najnowsza. Ja pokażę, jak wyglądała pierwsza, bo ona się trochę różniła. Tak. Pierwsza generacja konsol, czyli ta 1002, 1001, w zależności od regionu, miała jeszcze wyjście kompozyt, czyli miała wejście na 3 cincze. I tak naprawdę dzisiaj ta wersja konsoli, czyli jak sobie spojrzymy z tyłu, SCPH 1002 albo 1001 jest bardzo ceniona przez audiofilów, ponieważ był to bardzo dobry przetwornik dźwięku i znajdziecie na internecie ludzi, którzy podłączają pod to jakiś
koszmarnie drogie wzmacniacze Marantza i wszystko to działa właśnie na PlayStation, bo ta wersja PlayStation, właśnie ta pierwsza wersja PlayStation miała naprawdę bardzo dobry tutaj dźwięk. Ja nie jestem audiofilem, nie znam się na tym, ale czytałem o tym bardzo dużo. W każdym razie potem ten design został troszkę uproszczony, bo zrezygnowano z Cinch na rzecz tych wejść, które pokazywałeś, czyli AV Multi-Out i Serial I.O. Natomiast pierwsza wersja konsoli właśnie, i ona jeszcze tu tak ciekawostka, też się różniła tym, że miała troszkę inne przyciski. Później ten przycisk Power zostanie zastąpiony taką ikonką włącznika, o ile dobrze pamiętam, a klapka z napisem, tutaj gdzieś otwierało klapkę, przycisk z napisem Open też zostanie zamieniony na znaczek. No dobra. Ale co mieliśmy w PlayStation? W PlayStation mieliśmy procesor o szybkości 33,87 MHz. Czy to było dużo na tamte czasy? Jeżeli byłeś PC-towcem, to nie było dużo. Tak, jak na PC-towca nie. Ale jeżeli chodzi o konsolę, to jak najbardziej tak. Nie było to top notch, ale jak najbardziej była to prędkość, która sprawiała, że deweloperzy mogli pozwolić sobie na zarzucenie ówczesnych gier danymi do przerzucenia. No właśnie, bo tak rząd wielkości tylko rzucę. Nie porównujmy tego, bo konsola jest jakby bardziej zamkniętą, z bardziej zamkniętym systemem, więc u PC-ów, w PC-tach to jest zupełnie inaczej, ale w tamtym czasie na rynku był już na przykład Pentium 200 MHz, tak? To był jakby taki najnowszy procesor w tamtych latach, no i tutaj mamy konsolę, która startuje 34 MHz, powiedzmy, możemy to zaokrąglić. Nie jest to dużo, wydawałoby się, ale tutaj jest bardzo ważny element, który musiało Sony, z którym Sony musiało się liczyć. Przede wszystkim dwie rzeczy, które chcieli. Generowanie szybkiej grafiki 3D i niska cena. Tak naprawdę te dwie rzeczy nie idą ze sobą w parze. Bo tak żeby była szybka grafika 3D, to jednak musi być mocny procesor, mocne bebechy i Sony musiało z pewnych rzeczy zrezygnować. I teraz od technicznej strony patrząc, tak, przyrównując na przykład do ówczesnych PC-ów, Sony wywaliło bardzo dużo funkcji, które wspomagały grafikę 3D. Nie było korekcji perspektywy w teksturach, nie było mip mappingu, nie było to, co chyba jest najważniejsze i co wielu z Was zapewne zauważyło, nie było FPU, czyli Float Point Unit, czyli obsługa, praca na liczbach zmiennoprzecinkowych. Na co to się przejawiało? Słynne skakanie werteksów, czy też skakanie tekstur, które przyjmowały tylko wartości pełne, czyli na przykład 1, 2 nie mogło przyjąć 1,5, przez co jeżeli podzielimy sobie ekran na siatkę, to zawsze tam ten werteks był przyciągany do kolejnego przecięcia tych linii. Więc to był poważny problem. Przy PSX-ie bardzo często mówiło się o tym tak zwanym pływaniu tekstur, prawda? Gdzie tak, one to właśnie nierówno się przechodziły. Tak, brak koprocesora, to wszystko zostało usunięte po to, żeby cena tego była w miarę niska, ale żeby nadal zachować jakąś w miarę rozsądną prędkość działania samej konsoli. Kolejną rzeczą, która w mojej opinii źle wyszła w Sony, ja uważam, że to źle, to pamięć wideo. Pamięć wideo konsola miała tylko 1 MB. I teraz tak, konsola była przystosowana do tego, że ma generować szybką grafikę 3D. Spoko. Ale jeżeli chodziło o grafikę 2D, to PlayStation niestety, tutaj muszę przyznać, że poległo na całej linii. Dlaczego? Nie było możliwe generowanie tradycyjnej grafiki 2D. Grafika 2D, na przykład w bijatykach Capcomu, była zrobiona tak, że sprite był poligonem, na którym była nałożona tekstura. Tak Problem był taki, że tych tekstur, jeżeli na przykład mieliśmy, powiedzmy w takiej grze Capcom versus SNK dużo, ilość pamięci nie pozwalała umieścić wszystkich tych tekstur w pamięci. Więc co robiono? Cięto animację. Animacja albo nie była tak płynna, albo cięto wręcz ruchy postaci. I chyba, o ile dobrze pamiętam, w Marvel Super Heroes, czy tam Marvel vs. Capcom, postacie nie mogły kucać, bo te animacje zostały po prostu wycięte. Z drugiej strony mieliśmy Segę Saturn, która
nie radziła sobie za dobrze z grafiką 3D, ale była bardzo dobrze sobie radziła z grafiką 2D. Tam mieliśmy 1,5 mega pamięci wideo, i potem pojawił się cartridge, co prawda tylko w Japonii, który rozszerzał jeszcze tą pamięć wideo do 4 MB. Było oczywiście. Przez co te gry były najbardziej bliskie temu, co mogliśmy zobaczyć w salonach gier. No ale tutaj trzeba przyznać, że Sony też doskonale wiedziało, że w grafice 3D PlayStation nie będzie aż tak mocarne jak na przykład Saturn, ale mieli ku temu jakby powód. Myślę, że oni tutaj też im chodziło w to, że nadchodzi nowa era, grafika poligonalna, grafika 3D. Nikt nie będzie chciał wracać do tego, co było na poprzedniej generacji konsol, co okazało się potem z czasem nieprawdą tak naprawdę. Twoją drogą. Ale wtedy myślę, że takie były założenia samej konsoli. To prawda. Z drugiej strony, skoro jesteśmy już przy pamięci, 1 mega VRAMu, ale 2 mega zwykłego RAMu. I tutaj znowu, na tle konkurencji, ani nie najgorzej, ani nie najlepiej. To jest ciekawe, bo generalnie jak tak się przywertowuje bebechy pierwszego PlayStation, ono jest cały czas gdzieś po środku. I to jest dla mnie zaskakujące, bo zazwyczaj mówi się, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Nie można być jack of all trades, bo to zazwyczaj po prostu nie wychodzi. No ale tutaj jakoś się spisało. Fajnie, że porównałeś do Segi Saturn, bo od razu pomyślałem o tytule, który przed chwilą wspominaliśmy, czyli o Wipeoutie. Jeżeli chodzi o optymalizację, PlayStation było naprawdę wygodne dla deweloperów. Tam optymalizacja naprawdę była przyjemna i mimo, że tak jak powiedziałeś, bebechy na Saturnie są lepsze, na papierze to jest lepsza konsola. No ale jeżeli spojrzymy sobie na gameplay choćby właśnie wspomnianego Wipeouta, no różnica jest po prostu widoczna gołym okiem, jeżeli chodzi o klatkarz, jeżeli chodzi o cięcie, płynność animacji, wszystko. Więc jakimś cudem udało im się to zrobić. No i znowu pytanie o RAM. Czy te 2 mega wystarczało? No oczywiście, że nie, bo przecież wielokrotnie deweloperzy musieli posługiwać się różnego rodzaju sztuczkami. Kto grał w Tenchu, kto grał w Silent Hilla, tak? Ta mgła nie wzięła się tam bez powodu. Jeżeli widzimy, że tło, które jest tak naprawdę jakieś 3-4 metry przed naszą postacią, pokazuje nam horyzont i po prostu co jakiś czas się oddala, przesuwa, no jest ku temu powód. No właśnie taki powód, że niestety tej pamięci brakowało. No ale to oczywiście zaczęło wychodzić z czasem, bo na samym początku, i to jest chyba domena każdego sprzętu, na początku wszystko jest ładnie, pięknie. Pytanie, jak szybko przestanie nam tej pamięci wystarczać. No i tutaj jeżeli chodzi o PlayStation, dość szybko zaczęło to być widoczne, no ale deweloperzy mimo wszystko sobie z tym radzili. No i może kwestia tego, że Sony faktycznie dostosowało konsolę, może kwestia devkitów, które były bardzo chętnie rozsyłane i były dobrze skonstruowane, no pozwalały po prostu mimo tych bebechów, które nie powalały, jednak uważam, że jeżeli chodzi o stosunek jakości do ceny, to był bardzo dobry stosunek, no wystarczały po prostu. No mów, dokończ myśl. Bo chciałem przejść tak naprawdę do procesora, bo cały czas jesteśmy przy generowaniu grafiki i tutaj też teraz ja jeszcze posługuję się ściągawką. Odnośnie tej grafiki szybko powiem, PlayStation miało możliwość generowania 180 000 oteksturowanych poligonów na sekundę. I teraz tak, to jest w ogóle ciekawe, bo spotkałem się, tak jak mówię, czytałem sobie ostatnio takie fora, jeszcze takie z lat 90. znalazłem i pokazuje to też, jak w tamtym czasie gracze mieli niską wiedzę na temat, co to w ogóle jest poligon, nie? Poligon no to jest w tym wypadku PlayStation to jest trójkąt i z trójkątów składa się postać, tak? Z tak zwanych wektorów. I na tym forum przeczytałem tak, że tak naprawdę na przykład Tekken to są 3 poligony. Jedna postać, druga postać i tło, nie? Także to jest takie podejście, które wydaje się w tamtym czasie troszkę takie jeszcze naiwne, ale jeszcze wtedy się jakby rodziło dopiero to. Ale 180 000 poligonów to jest bardzo dużo, ale musimy pamiętać, że to jest na sekundę, więc jedna klatka, jeżeli gra działa w 30 klatkach na sekundę, może mieć tylko 6000 poligonów, a jeżeli gra ma działać w 60 klatkach, to nagle tych poligonów ma być 3000 i to naprawdę nie jest dużo, tak? 180 000 tak naprawdę nie jest dużo. Natomiast dla porównania Sega Saturn w swoich materiałach prasowych podawała, że Sega Saturn jest w stanie ruszyć 200 000 poligonów, ale tam była zupełnie inne generowanie poligonów, ponieważ PlayStation opierało się na trójkątach,
a żeby Wam to lepiej zobrazować, Sega Saturn na kwadratach, czyli na poligonach, które miały 4 boki, co powodowało bardzo duży problem wśród deweloperów, bo nie wiedzieli zupełnie, jak to ugryźć. Niemniej, faktycznie, jeżeli patrzymy sobie na kartkę, przyrównamy Sega Saturn, PlayStation. Sega Saturn na papierze wyglądała lepiej. Ona miała 2 procesory, co prawda wolniejsze, ale 2. Tam były chyba 28 MHz, o ile dobrze pamiętam. No tutaj mieliśmy 1. No ale właśnie, przejdźmy do tego procesora, tak? 34 MHz. Coś chciałeś dodać tutaj jeszcze odnośnie... Właśnie chciałem płynnie przejść do tego, ale skoro już zacząłeś, mogę jedynie dodać, że niepełne, bo 33,86 z grosikami, tak? I to była cudowna nazwa R3000. Procesor oczywiście 32-bitowy. No i tutaj myślę, że śmiało mogę oddać Ci mikrofon. Co? Jeszcze sorki, właściwie zaczynałem. Nie, powiedziałem tylko właśnie, że procesor 32-bitowy, że robocza nazwa to była oczywiście R3000, natomiast jeżeli chodzi o wypowiedzenie się na temat procesora, to oddaję Ci chętnie mikrofon, jeżeli chcesz coś konkretnego dodać na temat tego procesora. Znaczy, no procesor był już w technologii 32-bitowej. Tutaj jest mała też ciekawostka, że 32 bity, a wcześniej pojawił się Atari Jaguar, który był 64-bitowy, także to też tutaj jakby widać też pewne podejście Atari do próby walki. Oczywiście Atari źle to przedstawiało, bo przedstawiało to na tej zasadzie, tam były 2 procesory Tom i Jerry, które miały po 32 bity i oni je łączyli, więc razem jest 64, tak, że nagle się stało, że nagle stwierdzili, że to się jakby przekłada, ale mieliśmy tutaj 32-bitowy procesor i trzeba przyznać, że jeżeli patrzymy pod kątem tego, że nam się wydaje dzisiaj, może wtedy też się wydawało, że to jest mało. Pamiętajmy, że konsola, tak jak wspomniałem, ona nie miała jeszcze mnóstwa innych rzeczy do obsługi, tak jak procesor w PC-cie, tak? Tam nie było systemu operacyjnego, nagle multitaskingu. Konsola jest dosyć prostym urządzeniem, tak naprawdę. Wkładasz płytę, ona się zaczytuje, grafika jest generowana, przechodzi przez procesor, jest to wyrzucane na telewizor. Tam nie potrzeba było aż tak dużej tej mocy, zwłaszcza, że tak naprawdę mówimy tutaj o dopiero rodzącej się grafice 3D. To, co powiedziałeś, że wiele gier używało tych sztuczek pokroju mgły. Jest jedna gra, która tego nie korzystała, ale była bardzo sprytnie zaprojektowana. To właśnie Crash Bandicoot. Crash Bandicoot nie miał mgły. Dlaczego? Dlatego, że twórcy robili trasy, które poruszał się Crash, one były liniowe, w taki sposób, żeby w momencie, kiedy kończyła się już możliwość generowania z pamięci, był zakręt. Więc to była tak sprytnie zrobiona gra, że oni są podobno, kiedyś czytałem taki wywiad z kimś z Naughty Dog właśnie, że oni metodą prób i błędów i nagle zauważali, że Crash stoi tutaj, a już tam na przykład znika tekstura. Okej, to przesuwamy, robimy zakręt, nie? I ta trasa biegła tak, że nigdy jakby nie widziałeś, co jest za zakrętem. Także to był bardzo sprytny design. Ale właśnie na przykład Silent Hill, Tenchu nie grałem, więc nie wiem, nie wypowiem się, ale bardzo często opierały się właśnie na tym generowaniu mgły. I tu jest kolejny przykład tego, że PlayStation była lepszą konsolą, jeżeli chodzi o generowanie właśnie nawet takich prostych rzeczy jak mgła, bo Sega Saturn na przykład nie miała tradycyjnej przezroczystości. Tam korzystało się z ditheringu. I to był problem. Oni potem to obeszli, ale to powiedzmy wykorzystywały może ze 2 gry. Natomiast dithering to jest jakby nakładanie 2 obrazów poprzez wyświetlanie co drugiego piksela, czyli tak zwana szachownica, tak, że jeden obraz się przez drugi. Tak, po chessboardzie. Tak, i to był dosyć spory problem w tamtym czasie, szczególnie przy generowaniu wybuchów, bo na przykład gry, które opierały się na PlayStation na wybuchach, nie wiem, Apocalypse albo Omega, one miały rewelacyjne wybuchy. Natomiast Sega czegoś takiego nie mogła zrobić. Jak już był wybuch i był dym, na przykład w Panzer Dragoon, no to już było widać ten dithering. Ale tutaj też musimy oddać jeszcze bardzo ważną rzecz. No wtedy wszyscy grali na na telewizorach CRT, kineskopowych. Nazwijmy monitorami, tak? Tak, więc to nie było aż tak jeszcze widoczne, ale dzisiaj, kiedy odpalamy sobie to na komputerach, no to widać, że różnica w tym jest spora. No i wreszcie płynność. Płynność, która była bardzo istotna, jeżeli chodzi o
gry, bijatyki, Wipeout na przykład, ale jak widzicie, tak jak wspomniałem, im szybciej gra miała działać, tym mniej tych poligonów musiało być, więc ja to zawsze mówiłem, że zawsze w czasach PlayStation 1, PlayStation 2 najlepszą grafikę miały bijatyki, bo tam tak naprawdę cała moc szła na dwie postacie i ewentualnie tło, chociaż pierwszy chyba Które Tekken... oczywiście ruszało nam się w tle. Tak, ale chyba tak. pierwszy Tekken w ogóle nawet nie miał, on miał chyba tylko jedną teksturę w tle Znaczy, i on tło... miał takie pseudo Miał jakieś tło, obiekty? Miał jakieś obiekty Wiesz co? trójwymiarowe? Nie. Mi się właśnie wydaje, że nie miał. Miałeś tło i tam były takie bardzo proste, kwadratowe, w większości powiedzmy kwadratowe areny, ale co też ważniejsze, w pierwszym Tekkenie nie miałeś ruchu wewnątrz, nie miałeś ruchu, tak, nie miałeś tylko X i Y, nie miałeś ruchu po Z. Znaczy teoretycznie był, bo dało się po odpowiednich ciosach troszeczkę tą postać trochę przerzucić, zmienić, ale to powiedzmy nie było coś, co ty mogłeś manualnie robić, prawda? Nie było tego stepa. Więc było to dużo prostsze. Natomiast jeżeli chodzi o tekstury w tle, tak jak mówisz, to jest tapeta, tam przy arenie stoją jakieś dwie palmy, w takim cudzysłowie oczywiście, i to jest wszystko. Więc tutaj się zgadzam z tobą, że ewidentnie no bijatyki tak, mogły wyglądać dobrze w tamtych czasach bardzo szczególnie, nie, ze względu na to, że tak, mamy dwie postaci, które chcemy ładnie pokazać. Też nie zapominajmy o tym, jak dużo mocy obliczeniowej konsoli idzie przy okazji bijatyk właśnie na system, na matematykę, która się tam dzieje, bo to jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o bijatyki. One w domyśle mają być niezawodne. No i tutaj, jeżeli chodzi o te bitki, one się sprawdzały. Ridge Racer, o którym wspominaliśmy, Wipeout, o którym wspominaliśmy, później pojawiający się choćby Soul Edge albo Soul Calibur, w zależności od regionu. No i to wszystko się sprzedawało. Jeszcze zerkam szybciutko, czy mamy coś do dorzucenia o bebechach, bo chciałem powoli przejść do dodatków, do gadżetów i akcesoriów związanych z PlayStation, ale jeżeli coś tam jeszcze masz, to Znaczy no, mówiliśmy o grafice, mówiliśmy o procesorze, o pamięci RAM, jeszcze no, mieliśmy tutaj ten Sound Processor Unit, tak, SPU, który odpowiadał za dźwięk, to też powiedzieliśmy, że najlepsza wersja była właśnie w tej wersji pierwszych konsol, natomiast jeszcze jedną rzecz chciałem wspomnieć w przypadku PlayStation, bo ktoś, zakładam, że ktoś w ogóle, kto słucha tego podcastu, mógłby się zastanowić, hej, no to jeżeli był 1 MB pamięci, nie, RAM, no to jak na przykład działały takie gry pokroju, nie wiem, Final Fantasy, czy właśnie Crash Bandicoot, no właśnie, tu była jedna z bardzo ważnych rzeczy, ponieważ Sony opracowało streaming z płyty CD i o czym chodzi o to, że dane były bezpośrednio doczytywane, dlatego jak mieliście PlayStation i graliście w grę, to cały czas słyszeliście, że ona pracuje tam, że się kręci, bo cały czas te dane były doczytywane z płyty CD. No i właśnie, gdy wyszła konsola PlayStation Jarose? Net Jaros, tak. Tak. To był 97. To była konsola, na której można było robić własne gry. Miałeś własną PlayStation, na której mogłeś sobie robić własne gry. Ale w tej konsoli był jeden problem. Nie obsługiwała ona streamingu z płyty. Więc co to powodowało? Że cała gra nie mogła zajmować więcej niż 1 MB, bo po prostu nie było pamięci, tak? Ale tutaj właśnie warto wspomnieć, że był ten streaming z płyt CD. Co tak naprawdę, zanim przejdziemy do dodatków, wspomnimy jeszcze o laserze, że w pierwszych wersjach konsol laser był nie za bardzo trwały, ponieważ się nagrzewał i w pewnym momencie zaczynał osiadać coraz niżej, co powodowało, że soczewka nie skupiała się na płycie, bo było co jakby, ten laser już nie był tak jak fabrycznie ustawiony, tylko był niżej, więc inaczej i był problem z odczytywaniem płyt. Więc co się wtedy robiło? Brało się konsolę i przewracało się ją do góry nogami i wtedy ten laser z powrotem wyskakiwał z tej tam gdzie się nadtopiło ten element podtrzymujący i wtedy konsola jakby nadal działała, nadal czytała płyty. To był dosyć znany patent w tamtym czasie. Tak, były tak naprawdę dwa główne patenty, tak jak powiedziałeś, do góry nogami, albo na boku też się stawiało konsolę. Na boku, to był a to standard. nie słyszałem, na boku. Ja nie miałem PlayStation, także ja byłem, wiesz...
Okej, no to nie, ja zaczynałem od stawiania na boku, a jak już było źle, to wtedy nastawianie do góry nogami, co nie? Jakby to była taka, wiesz, taka ścieżka, którą musiałeś przejść. I oczywiście było kilka innych takich rzeczy, które się robiło z konsolą, z laserem, z płytami, ja do tej pory pamiętam i teraz Bóg jeden raczy wiedzieć, ile w tym było prawdy, bo poza tym, że soczewkę lasera, to, że oczywiście, żeby przetrzeć soczewkę lasera alkoholem, tak, jakimś patyczkiem, wacikiem, to był standard, tak, na oliwienie szyny, żeby lepiej chodził, to się dało zrobić, ale kiedy wchodzimy w sytuację, gdzie twoja płyta jest porysowana i twoje PlayStation specjalnie chce ją przeczytać, czasami pomagało stawianie właśnie do góry nogami, czasami pomagało stawianie na boku, ale jakbym ci powiedział, weź Krzysiek swoją płytę, weź wacik, nałóż trochę kremu Nivea i po prostu, wiesz, posmaruj płytę, wetrzyj i będzie lepiej działać, co nie? To tu jakby uwierzyłbyś, Ale że to działa? były takie pomysły. Ja pamiętam, że Tak. ja nie miałem PlayStation, bo ogólnie ja sądzę, że niewiele osób na premierę miało PlayStation w domu, bo to był towar ultra luksusowy, którego nie było w Absolutnie. Polsce. Natomiast ja pamiętam, jak płyty, że były czarne od spodu, nie? Dlaczego były czarne od spodu? Okazało się, że tylko dlatego, że wyglądało to zajebiście. To nie miało żadnego znaczenia. Ale A tak, wtedy... bo to jest właśnie ciekawa rzecz, bo Sony na początku rzuciło informację, że to jest zabezpieczenie antypirackie. Jakby to nic nie zmieniało. To po prostu wyglądało, tak jak powiedziałeś, zajebiście. wyglądało super, I nie? wiedziałeś, że twoja płyta to jest płyta PlayStation, że to jest Tak. oryginał. Ale właśnie to, co Sony powiedziało, że to jest zabezpieczenie, potem dużo ludzi właśnie uważało, że nie można tych płyt skopiować na zwykłą, bo nie jest czarna ta warstwa i tamten czytnik sprawdza, czy jest czarna, czy nie. Takie głupoty często krążyły po sieci. Ja pamiętam do dzisiaj, jak był taka zabezpieczenie, ono się nazywało nie pamiętam. Wiem, że był Splinter Cell Chaos Theory nim zabezpieczony. Aha, dobra, wiem o czym mówisz, ale tak. To było w nazwy ogóle nie jakieś przypomnę, ale... totalnie super zabezpieczenie i pamiętam kiedyś kumpel mi mówi, że nie jest możliwe, bo tam laser sprawdza zawartość, znaczy sprawdza pod kątem pierwiastków płytę, nie? Jak jest, ja mówię, nie, raczej chyba nie. Także Ale były w ogóle takie. Wiesz, co jest ciekawe z tym kremem? Bo ja to zrobiłem kilka razy, co nie? Kumpel z osiedla mi powiedział. I na początku myślałem, że mnie robi w jajo, co nie? Ale ja zobaczyłem, że on faktycznie płytę, której mu nie chciało czytać, brał ten krem, zwykła Nivea, ludzie korzystali ponoć z różnych, nie wiem, wacik taki typowy, kosmetyczny, przecierał, wycierał do gładkości w końcu. Więc ja się zastanawiam, czy to miało jakikolwiek sens, no bo na tym plastiku to pewnie w końcu go po prostu staruj, może po prostu wyczyścić tą płytę. No właśnie, ale kilka razy sam spróbowałem i zadziałało. Nie mam zielonego pojęcia, czy to był fart, że po prostu akurat wtedy konsola mi przeczytała, czy co, ale kilka razy z tego patentu korzystałem i naprawdę płyta musiała być bardzo zajechana, żeby to nie przeszło. Może, nie wiem, czy ten mam... krem... Mam. Mam jakąś płytę, bo to jest właśnie też ciekawa rzecz, bo tak naprawdę ludzie, nawet dzisiaj wydaje mi się, uważają, że dane są zapisane na tym plastiku, więc jak ten plastik jest porysowany, to już dupa. No właśnie nie. Jeżeli zarysujesz tą warstwę, tu Tak. będziesz miał dziurę tak, że spojrzysz i będziesz widział dziurę, to już ci się nie przeczyta, bo zapis jest zapisany na tym sreberku, który jest pod Dokładnie tym plastikiem. tak. I to jest właśnie też wynikało z tego, to co mówisz z tym kremem, że krem wypełni te rysy, które są na płycie. Tak. Dokładnie. Ja właśnie o tym myślałem wtedy. Tak, ale to jakby nie miało znaczenia. Jeżeli nie miałeś zdrapanej tej warstwy, na której była nagrana, czyli na tym sreberku, no to ta płyta ogólnie mogła działać. No, faktycznie, jeżeli było porysowane, no to laser mógł mieć problemy z odczytem, tak? Natomiast dlatego takie te firmy, które zajmują się odzyskiwaniem tych płyt, to one tylko właśnie tą warstwę tego przezroczystego plastiku jakoś tam uzupełniają, żeby to było dalej czytelne. To prawda, ale powiem Ci, że tych sposobów było dużo. Ja nawet kiedyś zakupiłem, wydałem moje ciężko zarobione pieniądze, nazwijmy to, na jakiś taki zestawik do czyszczenia płyt. Tam była właśnie gąbeczka, jakiś tam spray i tak dalej. Ale
szczerze, jak ja później po 2-3 razach w ogóle śmierdziało jak płyt do naczyń, jak przeczytałem skład, to nie powiem, że to był płyt do naczyń, ale tam nic nie było, to nie było nic szczególnego, poza tym, że była ta gąbka i trochę, nie wiem, alkoholowego czegoś w butelce do psikania, to było to. To dodawało ciężko mi powiedzieć, Nie ciężko, bo prawda... pewnie nic, nie? To... Krzysiek, ja uważam, że krem dawał więcej, dobra? Jakby w tym momencie po latach jestem w stanie powiedzieć, że krem dawał więcej. Dobra, przejdźmy sobie teraz do różnych elementów, które były dodawane do Sony. Jednym z najważniejszych elementów Widzę była memorkę, okej. tak, karta pamięci, o której już powiedziałeś. Karta pamięci, która miała pojemność 1 MB, aczkolwiek tutaj było to dzielone na tak zwane bloki. Tak I w jest. zależności od tego, jak duży był save, zajmowała ona coraz więcej bloków. Karta pamięci to był, przynajmniej z tego co czytałem wśród osób, które miały w tamtym czasie PlayStation, to był towar luksusowy. Wielu Oj, graczy, tak. nie mając karty pamięci, nie wyłączało konsoli tygodniami, żeby przejść całą grę. Ja. No, to powiedz, pewnie Final Fantasy VII. Nie. U mnie zaczęło się od Suikodena. To jest akurat tak zwany hidden gem, jeżeli chodzi o japońską szkołę gier RPG z lat 90. I tak, no niestety on został przyćmiony między innymi przez Final Fantasy VII, chociaż 7 wyszła po nim. Natomiast kwestia była taka. Przychodziłem ze szkoły, odpalałem i w ogóle ja pamiętam, jak pierwszy raz zginąłem w tym RPG-u, co nie? No i tam była pod koniec, jeżeli umarłeś, miałeś taką opcję give up and don't give up. No i w zależności od tego, co wybrałeś, no to albo się poddawałeś i mamy koniec gry, albo nie poddawałeś się i tak naprawdę wchodziło do wczytywania z karty pamięci. Ja pamiętam, jak pierwszy raz umarłem, ja nie miałem karty pamięci, to jest istotne w tej historii. I doszło do tego ekranu, co nie? Mój angielski wtedy był jeszcze, wiesz, raczkujący, więc ja przeczytałem give up i ja to zrozumiałem, że podnieś się, co nie? Że wiesz... I no oczywiście odrzuciło mnie ekran wczytywania i ja byłem na siebie tak zły, mówię, kurczę, jakbym miał tą drugą opcję, to bym kontynuował i tak dalej, nawet nie wiedząc jeszcze wtedy, że to by nic nie zmieniło. No ale faktycznie konsola chodziła przez tydzień, tak żebym tego Suikodenka sobie skończył. Ona była ciepła, ale szczerze powiedziawszy nic się z nią szczególnego nie działo. No i w końcu jak zakupiłem sobie pierwszą kartę pamięci, to byłem strasznie szczęśliwy. I co jest w ogóle ciekawe, to jest drobnostka, może pierdółka, bo to jest faktycznie takie opakowanie, które Sony, może przybliżyć, że to jest przezroczysty plastik. Ono dorzucało do tej karty pamięci, ale tu jest choćby taka pierdółka, jak po prostu masz sobie taką kartę do Aha, że świeczenia, zapisujesz, co złapie. masz na niej. Tak, że zapisujesz sobie, co masz, co nie? Ja nie wiem, czy mi To tutaj ja nie mam aparat wyłapie. ja nie mam takiego, bo ja mam konsolę jakąś od Chińczyka i mam też z napisem po japońsku i coś tam napisał, nie wiem, czekaj tutaj, nie wiem co to jest napisane. Ale odnośnie kart pamięci, tam były też ciekawe rzeczy, bo później zaczęły wychodzić te takie nieoficjalne karty. Karta 2 mega, 3 mega i uwaga, przedstawiam Ci kartę 8 mega. Zaraz opowiem sobie, jak to dokładnie działało. Tutaj ona oczywiście miała taki... Tak, ona miała taki plastik, gdzie oczywiście mieliśmy później na tym wyświetlaczu sloty 1, 2, 3, 4, 5, aż do 8. Problem polega na tym, ona fizycznego przełącznika nie ma, ją się przyłączało kombinacją na padzie, już teraz Bóg jeden raczy wiedzieć jaką, musiałbym sam zajrzeć, bo ja wciąż tu mam dobre save'y, natomiast istotne jest to, że to 8 mega, bo niby 8 stron, czyli każde 1 mega, to jest pic na wodę. Kwestia tego, że jeżeli zapełniłeś całą pierwszą stronę, to jeszcze na drugą ci się przełączy. Zapełniłeś całą drugą stronę, już może być ciężko, więc w pewnym momencie musiałeś bardzo mocno sortować, żeby na każdej stronie było po kilka save'ów i w końcowym rozrachunku miałeś powiedzmy, że z 3 karty pamięci w jednej, ale to i tak był plus, więc trzeba było z tym kombinować. Także te karty nie były aż takie cudowne, no ale faktycznie kilka tych kart w życiu się robiło. Natomiast... No właśnie, ja to jeszcze chciałem właśnie odnośnie tej karty pamięci, bo tak jak mówię, ja nie miałem PlayStation i też nie byłem jakby wtedy graczem PlayStation. No ale tak, czy ten 1 mega, nie pamiętam ile to było bloków, bo to się jakoś dzieliło na bloki, czy to było 16? wystarczająco?
Czy to było Oj, nie. wystarczająco? Czy było gry, które zajmowały na przykład cały 1 mega, nie wiem, jakiś Gran Turismo albo coś takiego, czy raczej gry, wiesz, bo to jest ciekawe z kilku powodów, bo na przykład Amiga CD32 miała chyba 1 kilobajt na zapisy, nie, także wiesz, to są takie rzędy wielkości, natomiast no, nie wiem, Sega Saturn miało chyba 4 mega, o ile dobrze pamiętam, albo 1 mega, 3DO chyba miał 1-megową kartę też. No jak to wyglądało w kwestii zapisywania? Czy były gry, które wiesz, bo to jak miałeś jedną kartę, no musiałeś decydować, tak? Co zostawić, co wykasować. No nie było wyjścia Tak chyba. jest. No ale oczywiście, to znaczy, wiesz co, chyba, że miałeś dwie karty. Dwie karty, jeszcze raz pokażę tylko konsolkę, mamy tak. dwa wejścia, więc można było sobie przerzucać między tymi kartami. No ale cóż, to czasami trzeba było skasować. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie krótko i zwięźle, czy to było wystarczająco? Nie, absolutnie to nie było wystarczająco. Ja teraz próbowałem sobie w głowie szybko przypomnieć obrazowo, ile bloków było. Chyba 12, to było chyba 4 razy 9 albo 15, 5, pół, co ja powiedziałem, albo, bo to był chyba raz, dwa, 3 w wierszu i 3 kolumny. Wierszy było 4 czy 5, może 15 bloków było. Tak czy inaczej, żebyś miał porównanie. Nie było czegoś takiego, że ze względu na to, że jest 1 mega, to gra może mieć, załóżmy, 1 kilobit, tak? Kilobajt niech będzie. 1 kilobajt zapisu. I tak zajmie to minimum 1 blok. Więc do koniec końców Czyli z tym kończyłeś. niezależnie ile zajmowała save, zawsze, nawet jak zajmował, miałeś 16 zapisów, tak? I teraz niezależnie czy zajmowała 1 kilobajt, czy na przykład, nie wiem, 240 i tak zajmowało 1 blok, tak? Co najmniej 1 blok. Jeżeli było większe, to zajmowało Dwa więcej bloki. bloków. Więcej, 2, Trochę 3 bez i tak sensu dalej. to. Wiesz co, dla przykładu, save z Diablo 1, o którym wspominałem, że wciąż mam na tej karcie, zostawiał, jeżeli miałeś, bo tak, save z gry, który plus save z postaci, bo save postaci zajmował 1 blok, ale jeżeli dorzuciłeś do tego save z gry i save postaci, to zostawały ci chyba 3 bloki do operowania, co nie na karcie. To też Więc to szału było nie potężne. robiło, nie? Nie, no plus nie zapominajmy, że czas wczytywania save'a to, tak żeby ci nie okłamać, koło minuty się wczytywało. No okej, to... No dobra, kolejną rzeczą był kontroler, pierwszy kontroler do PlayStation. Super, że masz tego, bo tego akurat nie mogłem znaleźć. Ja powiem ci, że ja nie mogę na tym, ja nie wiem jak to ludzie na tym grali, to jest jakaś masakra po prostu. Ja go bardzo lubiłem. Pierwszy kontroler do PlayStation był dosyć prosty, chociaż i tak względem innych konsol był dosyć zaawansowany, bo obok tradycyjnych trójkąt, kwadrat, kółko i krzyżyk, które stały się dzisiaj troszkę taką ikoną PlayStation, mieliśmy krzyżak, mieliśmy przycisk Select i Start, ale mieliśmy też bumpery i te na dole jak się mówiło? I triggery. No, A to chociaż się myślę, mówiło że wtedy tutaj... wtedy? Czy to było Nie, wtedy w po tym- prostu jako bumpery 4? Nie wiem jak to się mówiło wtedy. Technicznie rzecz biorąc, to one nie jest wszystkie trigger. 4 są bumperami. Tak, No właśnie, one bo to wszystkie nie są 4 są triggery, bumperami. nie? Tak. No, także nie było jeszcze słynnych gałek, bo to nie jest DualShock, to jest ten pierwszy kontroler, który był dodawany do PlayStation. I powiem ci tak, trochę tych gier na PlayStation na tym padzie pograłem, bo mam tylko tego pada tak naprawdę. Aha. Znaczy teraz mam Możesz już... pokazać mi go do kamerki frontem Jasne, na chwilkę? proszę cię Bo bardzo. Ile lat masz tego pada? I ja zaraz ci powiem, o co mi chodzi. Nie mam zielonego pojęcia, ja go dostałem od kogoś. Nie mam zielonego Mniej więcej. pojęcia. No nie wiem, z 7? Okej, i ty, to i tak 7 lat, to mu już nie miał rzeczy, które ty masz. Ja pokażę DualShocka. Czy widzisz jakieś napisy na środku? Aha, że się starło. A to wiesz co? Kiedyś właśnie No. była taka teoria, że to jest tak dobrze wykonane, że tych napisów się nie da zetrzeć. Tutaj, jeżeli się byś przyjrzał, to tutaj widać kawałek literki z No jest, Selectu tak. jeszcze, prawda? Ale tak był wyżyłowany, że nic nie zostało po prostu. Ale co ciekawe, ja na tym padzie gram po dziś dzień. To jest jeden z moich ukochanych padów i po dziś dzień faktycznie używam przejściówki Bruka, żeby sobie go podłączyć albo do innej konsoli, albo do peceta. I mi się na nim gra cudownie, szczególnie jeżeli chodzi o krzyżak, bo on jest tak wyrobiony przeze mnie, że po prostu cudo. Natomiast myślę, że jedną rzecz można by tutaj dopowiedzieć o samym padzie
Może inaczej, jeszcze biorąc pod uwagę ten, który ty pokazywałeś, bo ja już poszedłem do DualShocka, a padów do PlayStation 1 było 3. Pierwszy ten, który ty trzymasz, później w 96 roku, jeżeli dobrze pamiętam, pojawił się, sprawdzę notatki, żeby nie skłamać, bo jeżeli dobrze pamiętam, DualShock był w 7. Nie, w 97 był Dual Analog. Prawie to samo co DualShock, tylko bez silniczków wibracyjnych. To znaczy, on miał dorzucone gałki analogowe. Te dwa tutaj dzynzelki do sterowania i żeby było jasne, Sony wzorowało się na padzie do Nintendo 64, który miał jedną taką gałeczkę, no i Sony stwierdziło, ok, my dorzucimy dwie. I wiesz co, Krzysiek? Ja ich nienawidziłem. Ja za czasów PSX-a w ogóle nie chciałem ich używać, to było dla mnie... Tak, to było dla mnie niewygodne, nieprecyzyjne, straszne. Dopiero za czasów PS2 się nauczyłem, ale co też jest ważne, Sony wzorowało nie tylko, jeżeli chodzi o analogii pada na podstawie Nintendo 64, wzorowało pada tego klasycznego, który ty masz, na podstawie pada do SNES-a. Czyli jeżeli sobie zakryjemy na chwilę te rączki, których trzymasz, to ten kształt jest całkiem podobny, prawda? Jeżeli chodzi o ułożenie przycisków, oni stwierdzili, że chcą zachować ten klasyczny styl, z którym gracze są zaznajomieni. Jedyne co, wymyślili własne ikony, czyli kwadrat, trójkąt, kółko i X albo krzyżyk, różnie na to mówią. No i dorzucili dodatkowe bumpery z tyłu. To było ich założenie. Ciekawe też jest, że oni mieli taką wizję, jeżeli chodzi o nadanie tych symboli, że trójkąt był zielony, bo miał symbolizować wizję i zazwyczaj to dotyczyło na przykład patrzenia, wtedy do tego do patrzenia służył ten guzik. Różowy kwadrat symbolizował jakieś notatki czy coś takiego i zazwyczaj faktycznie kwadratem często się wchodziło do menu, natomiast X i kółko, i też ze względu na kolory, symbolizują zaprzeczenie albo potwierdzenie. Więc zazwyczaj służą w grach, a przynajmniej na pierwszym PlayStation, do potwierdzania albo odrzucania wyborów. I co ciekawe, w Japonii kółko i X są tak zamienione funkcjami. Dokładnie, ale w 97 roku wychodzi Dual Analog. Zostały dorzucone gałki. On się różnił tym, w momencie, kiedy chcieliśmy go włączyć, pokażę jeszcze raz DualShocka. Tutaj mamy taki guziczek na środku. Kiedy go naciśniemy i jest podłączony, tutaj ta dioda zaświeci nam się na czerwono. W Dual Analogu świeciła się na zielono, a później w 98 bodajże roku, jeżeli teraz nie okłamuję nikogo, ale wydaje mi się, że mówię poprawnie, właśnie został wypuszczony albo pod koniec 97, na początku Analog, a później właśnie DualShock. Czyli to, co widzieliście przed chwilą. I różnił się tym, że zostały w środku dodane właśnie te fantastyczne, ja mówię fantastyczne tutaj bez żadnego kuriozum, bez ironii, bez niczego, w tych miejscach zostały dodane silniczki wibracyjne i ja uważam, że to jest jedna z największych po dziś dzień zmian, jeżeli chodzi o pady, bo dobrze zrobione wibracje, szczególnie w późniejszych padach, one naprawdę robią niesamowitą robotę, jeżeli chodzi o imersję i fan z gry. I pamiętam, że w 97 roku ten pad był promowany Ape Escape. Bardzo fajna gra, która świetnie wykorzystała właśnie analogii i naprawdę, gdy się biegało z tą siatką, to no, cudownie się po prostu trzymało. Ja powiem Ci, że grałem troszkę gier, w kilka gier na tym padzie i powiem Ci, że dla mnie się to gra koszmarnie niestety. Jednak krzyżak, bardzo bolą palce, szczególnie kciuk, od naciskania tego krzyżaka. W bijatyki to dla mnie w ogóle jest niegrywalne, bo jak na przykład półkółka zrobić na tym krzyżaku w Street Fighterze, no dla mnie w ogóle niewykonalne, żeby coś takiego zrobić. Natomiast faktycznie, kiedy wyszła wersja tylko ja mam akurat do PlayStation, mam już podłączony tam Retro Fightersa, ale to nieważne. Chodzi o to, że nadal można było wyłączyć te gałki, nie? Że ten przycisk analog powodował, że gałki wyłączały się i przełączał się na krzyżak. Ale nie we wszystkich grach. Niektórych było można, niektórych nie. Na przykład w Rezydencie, nieważne czy miałeś gałki, i tak musiałeś grać na krzyżaku. No powiem Ci, że jeżeli chodzi o sam kontroler, jeżeli tak przyrówna, bo mam te wszystkie kontrolery do tych wszystkich konsol z 5. generacji, to wydaje mi się, że faktycznie do PlayStation jest to najwygodniejszy kontroler. Przynajmniej w trzymaniu jest on naprawdę w porządku, bo wszystkie te pozostałe, chociażby nawet jeszcze Sega Saturn, nadal ma ten kontroler jeszcze będący troszkę
nogą w poprzedniej generacji. Oni potem dodali ten do Knights z gałką wreszcie analogową, ale to było dużo później, tak? Jedynie Nintendo jakby troszkę wyszło poza schemat, tworząc też chyba niezbyt wygodny ten kontroler. Nie mam Nintendo Mi się 64. strasznie wygodnie trzymało, to prawda. Także nie wypowiem się na ten temat, ale no muszę przyznać, że kontroler jako powiedzmy pierwsza próba stworzenia kontrolera do gier, Sony wydaje mi się, że wyszło całkiem nieźle i chyba to, że ten kontroler był niezły, to chyba wystarczy powiedzieć to, że najnowszy kontroler, czyli DualSense, tak naprawdę to jest nadal ewolucja tego kontrolera pierwszego do PlayStation. Oni nadal się trzymają tego samego designu. To jakby się nie zmienia, tak? Także jest cały czas jeden jakby design, jeden jakby można powiedzieć core całego designu, tak? Także całkiem nieźle. Ale to jeszcze nie wszystko, bo troszkę tych dodatków do PlayStation było. Wiem, że było coś takiego jak multitap, bo były gry, które grało się na przykład na 4 osoby. No ale wejść do pady miałeś tylko 2. Tak jest, ale wiesz co jest najlepsze? Że w momencie, kiedy podłączałeś 2 multitapy, no to mogłeś... 8. Tak jest. A były jakieś gry w ogóle na 8 graczy? Chyba nie było. Bomberman może jakiś. Właśnie, próbuję sobie przypomnieć. Ja nawet jak dzisiaj o tym myślałem, bo przypomniałem sobie, że oczywiście można było coś takiego zrobić. Myśmy chyba nigdy ze znajomymi tego nie wykorzystali. Normalnego multitapa jak najbardziej, no bo choćby Crash Team Racing. Absolutnie świetnie się w to grało, ale jakbym miał ci powiedzieć, jakie gry to wykorzystywały, nie wiem i myślę, że no z 5 może ich było. Całej kolekcji PlayStation. No, ale były takie gry, że faktycznie nie... Aha, że na 8 to nie wiesz. Pewnie jakiś Bomberman by mógł działać na 8. Ja akurat, wiesz co, nie byłem wtedy graczem takim typowo, także nie powiem. Jedną z fajnych rzeczy jeszcze, które w tamtym czasie mi się wydawały mega świetną rzeczą, był pistolet świetny. To już się pojawiło za czasów pierwszego NES-a, ale na PlayStation pojawił się słynny GunCon, który obsługiwał kilka tam celowniczków w tamtym czasie. Ja powiem Ci, że byłem mega wielkim fanem, do dzisiaj jestem mega wielkim fanem celowniczków, a najlepsze celowniczki wtedy mi się wydawało, że wychodzą na Sega Saturn, bo były Virtua Copy obydwie części. Natomiast no, Sony też to jakby akurat chciało. Świetny tytuł i ja nawet bardzo często, albo może inaczej, dużo pieniędzy wrzuciłem w niego na automatach, więc to tak. A jeżeli chodzi o PlayStation, próbuję sobie przypomnieć, który był pierwszy taki celowniczek pod GunCona. Tam to był chyba Time Crisis jakiś. Pewnie. Tak, dokładnie to. Powiedziałeś właśnie o kopie i totalnie mi wyleciało z głowy, ale tak, to był Crysis, dokładnie tak. I myślę, że takim ważnym dodatkiem, który zresztą mogliśmy często znaleźć w pudełku z konsolą, był link cable, czyli kabel, który pozwalał nam właśnie za pomocą tego portu Parallel, bo on się tak nazywa z tyłu, połączyć dwie konsole ze sobą. No i co to nam dawało? No to dawało nam to, że ja podłączam swoją konsolę do swojego telewizora, ty swoją do swojego telewizora, tak? Siedzimy koło siebie, na przykład telewizory, te CRT-ki z tymi wielkimi tyłkami obracamy do siebie, no i ty grasz na swoim ekranie, ja na swoim. I prawdę powiedziawszy, no nam się to sprawdzało, ponieważ my, między innymi z takim jednym moim bardzo dobrym kumplem z dzieciństwa, myśmy bardzo dużo grali w Wipeouta. Więc możliwość grania w dwójkę, robienia nocek, gdzie się nie spało cały czas i po prostu tylko kręciło jak najlepsze czasy, to się świetnie sprawdzało. Link Cable robił jak najbardziej robotę i myślę, że o jednej rzeczy na pewno, to muszę jeszcze wspomnieć do klasycznego PSX-a, to był... Boże, jak ten adapter się... on się po prostu nazywał NTSC PAL Adapter. Generalnie chodziło o to, że jeżeli miałeś, no tutaj już mówimy, że przerobioną konsolę i miałeś amerykańską wersję gry, no to ona była czarno-biała. Tak. No więc jak załatwić sobie kolor w grze? No proste, NTSC PAL Adapter i tyle. I ja zresztą pamiętam, jak właśnie wyszedł Suikoden 2. Ja wtedy od mojego pirata go sobie zamówiłem i razem z moim właśnie przyjacielem włączamy i zastanawiamy się, czemu ta gra jest czarno-biała. Na początku myśleliśmy, wiesz, może jakieś wspomnienia, może coś takiego. No ale jeżeli po 3 godzinach nic się nie zmieniło, no to trzeba było zacząć czytać. No i człowiek zaczął czytać, to doszedł do tego, o co w tym wszystkim chodzi, więc to był też bardzo istotny gadżet, który warto było ze sobą mieć, szczególnie w tamtych czasach.
No właśnie, skoro wspomniałeś już o tym NTSC PAL, to warto jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, że tak jak wspomniałeś, sposób generowania obrazu był troszkę inny w Europie i w Stanach Zjednoczonych, ale przekładało się też to na klatkarz. Konsole palowskie mogły wyświetlić 50 klatek na sekundę maksymalnie, na przykład w Tekkenie. Konsole NTSC 60 klatek na sekundę. I powodowało to ciekawe problemy, bo gry europejskie działały po prostu wolniej. Ale nie wolniej, że było wyświetlone mniej klatek, tylko po prostu wolniej. Jakby bardziej ślimaczo, że tak powiem. To jest 100% prawdy i ja do tej pory posługuję się często takim przykładem, ponieważ no już od Tekkena, tak naprawdę od pierwszego Tekkena już zaczynałem grać w bijatyki, ale od Tekkena 3 wiadomo, zaczynało się to osiedlowe masterowanie, maszczerzenie, zwał jak zwał. Natomiast jeżeli grałeś w palowskiego Tekkena i robiłeś Pawłem Deathfista, no to szedłeś zaparzyć kawę albo herbatę, tak, poszedłeś jeszcze do toalety, mogłeś się wysikać, wrócić i on wciąż tego Deathfista robił. Oczywiście przekoloryzowuję, żeby tylko pokazać, jak myśmy się czuli. A kiedy grałeś w NTSC, no to grałeś po prostu w NTSC. Jak grałeś w Pala, grałeś w slow motion. To jest niby 10 różnicy, ale różnica była wbrew pozorom ogromna, kiedy się grało. Płynność i cała reszta, więc w pewnym momencie naprawdę człowiekowi bardzo zależało na tym, żeby te gry amerykańskie jednak sobie załatwiać, nie palowskie. Chyba, że mówimy tu o kilku RPG-ach, o strategiach, to wtedy co innego, bo czasami zdarzało się tak, że wersje palowskie były po prostu lepsze. Na przykład miały usunięte błędy, bo wychodziły jako ostatnie. Zawsze, może nie zawsze. Zazwyczaj na początku Japonia, potem Stany. Czasami na odwrót. Europa praktycznie zawsze na końcu. Więc to były zazwyczaj najbardziej dopracowane wersje gier, czasami miały coś dodatkowego i czasami chciałeś faktycznie sobie łyknąć Europejczyka, a zazwyczaj nie, Ameryka i do przodu, bo 60 FPS-ów. No właśnie, bo to jeszcze wspomnę o jednej takiej rzeczy, którą może młodsi słuchacze nie wiedzą, że skoro był tryb 50 i 60 klatek, to co było odpowiednikiem 30 w palowskim, ano było to 25 klatek. Dlatego w latach 90. bardzo często uważało się, że płynny obraz jest już przy 25 klatkach w grach. Nie przy 60, nie przy 30, tylko przy 25. Tak. I to potem oczywiście zostanie jakby zmodernizowane, że dzisiaj mówimy, że gra albo działa w 30, albo w 60, ale to wynikało troszkę ze specyfiki generowania obrazu palowskiego, że było właśnie 25 FPS-ów lub 50, no a w NTSC mieliśmy 30 albo 60, także to były takie czasy, że gry tak naprawdę palowskie na PlayStation działały w 25 klatkach, a nie tak jakby się można było spodziewać w 30. I tutaj już ta różnica wydaje mi się, że była większa, bo to było już 5 klatek, 5 klatek to już było widoczne i faktycznie dużo gier, które kiedyś tam sprawdzałem sobie tak porównując, faktycznie działało gorzej. Znaczy, to jest trochę też tak, że dopóki nie sprawdziłeś, jak działa wersja NTSC, to nie miałeś skali porównawczej, więc oczywiście tkwiłeś jakby w rzeczywistości, że tak ta gra po prostu działa, nie? Ale jak zobaczyłeś, jak działa faktycznie na NTSC, no to było widać jednak tutaj sporą różnicę i w płynności, i w szybkości działania. Tak, nasz mózg jest dość niesamowity, bo on przy dłuższym posiedzeniu potrafi się bardzo mocno przyzwyczajać do tego obrazu i te przeskoki są tak naprawdę, powiedzmy, najgorsze dla niego do przetrawienia, szczególnie z większej prędkości na mniejszą. Ja do tej pory mam często takie momenty, że kiedy, nie wiem, powiedzmy ogrywam coś w 120 klatkach, po czym siadam oglądać film, ja potrzebuję paru minut, żeby mój mózg przestał widzieć klatkarz, bo tam, wiesz, film po prostu mi cały czas klatkuje i nie jestem w stanie normalnie oglądać, więc potrzebuję chwili. A co ciekawe, w tamtym czasie, ja myślę, że to było bardzo fajne, ale to bardziej kwestia wieku, w jakim byliśmy i nieświadomości. To była piękna nieświadomość, bo nikogo to nie obchodziło. My mieliśmy to tak. Gdzieś. Jeżeli gra działała dobrze, to działała dobrze. Jedynie wyjątkiem były właśnie bijatyki, gdzie po prostu tam już była gra kompetytywna. No jak jechałeś na turniej i słyszałeś, że gdzieś jest, wiesz, Tekken palowski, to po prostu unikałeś tego stanowiska. W ogóle tam nie podchodziłeś, inni niech sobie grają, ja czekam na NTSC. No bo tak trzeba było po prostu do tego podchodzić.
Nie inaczej. Jeżeli będziemy mówić jeszcze o dodatkach, bo tak chciałbym troszkę dalej pójść, wspomniany Action Replay, o którym już gdzieś tam zacząłem, raz, że fajna rzecz dla graczy, tak jak mówiłem, wejście w podstawowe kody gry, bawienie się przestawianiem, tak naprawdę przestawiało się wartości, jeżeli chodzi o grę. No i tak jak mówię, czasami można było dojść do rzeczy, które twórcy ukryli, zobaczyć animacje, których w grze nie było, przedmioty, do których nie mieliśmy dostępu, no bo po prostu deweloperzy, jak bardzo często do tej pory i bywa, zostawiają rzeczy w grach. Dzieje się to nagminnie, tylko teraz wchodzimy sobie na YouTube'a i patrzymy, co data minerzy wynaleźli. Tak, ostatnio dotarła do mnie informacja o gaciach z Elden Ringa, że gdzieś udało im się majty znaleźć, tak, i jakoś tam może się założyć, że jeżeli chcesz biegać w grze, gdzie wszystko cię zabija w samych majtach, no ja proszę bardzo, tak, nie ma najmniejszego problemu. No i bardzo podobnie tam było. Klipowanie przez wall'e, podbijanie statystyk, granie jako przeciwnicy, no i najważniejsze dla redakcji, robienie screenshotów z gier, bo to dawało bardzo dużą satysfakcję, jeżeli ktoś miał składać czasopismo, więc to była istotna rzecz. I jeżeli miałbym jeszcze jakieś akcesorium wymienić, wiem, najbardziej chyba niepotrzebne akcesorium, które chciałem. Pocket Station. I żeby było jasne, to było dostępne głównie w Japonii, było też na rynku amerykańskim, nie było tego powiedzmy zatrważająco dużo. To porównałbym do takiego Tamagotchi, jeżeli chodzi o wygląd, jeżeli chodzi o ekran. Podłączało się to do konsoli, do PSX-a, no i jeżeli jakaś gra na to pozwalała, to były jakieś takie minigierki. Ja chciałem to tylko dla jednej gry. Co ciekawe, dla gry, której bardzo specjalnie nie lubiłem, bo to było Final Fantasy VIII, które do momentu, aż nie wszedłem na trzeci dysk, mnie bawiło, później zaczęło mnie po prostu męczyć i skończyłem tylko dlatego, żeby skończyć. Natomiast Final Fantasy VIII miało unikatową taką funkcjonalność na PlayStation, czyli można było podłączyć Pocket Station i grać sobie taką minigierkę z Chocobosem. I uwierz mi, że ja przez pół roku chodziłem po różnych sklepach po Polsce i pytałem, czy mi to sprowadzą i nikt nie sprowadził. I powiem szczerze, oni zabili marzenia młodego chłopca, może i lepiej, bo ja nie wiem, do czego jeszcze by to wykorzystało, wydałbym pieniądze. Ale wiesz co, akurat to Pocket Station to jest ciekawy przykład, bo ten pomysł wykorzysta potem Sega w swoim Dreamcastie do kart pamięci VMU, gdzie już będzie to jakby integralną częścią całego ekosystemu, tak? Tutaj to był jakby dodatek, ale potem jakby stanie się to w Sega Saturn integralną częścią. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć o takich ciekawostkach związanych z PlayStation, głównie może wiesz co, gry to może zostawmy na razie, może nie. Przejdźmy do piractwa, bo piractwo w pewnym momencie na PlayStation było mega popularne, gry były drogie, mało kto miał oryginały, kupowało się albo ruskie tłoki, albo nagrywane gry, ale no nie było to takie proste, bo wtedy żeby mieć spiraconą konsolę, trzeba było używać sztuczek albo mieć chip. Wtedy się mówiło, że chip trzeba zainstalować w konsoli. Tak, trzeba zainstalować chip, oczywiście. Tak, ale był jeszcze chyba ta metoda działała swap disk. Nie wiem, czy to... Swapy, tak. Myśmy o tym rozmawiali, kiedy nagrywaliśmy temat odnośnie ruskich targów, odnośnie giełd komputerowych i właśnie to jest ciekawa rzecz, bo to się popularnie, oficjalnie nazywało swapem, ale ja wymieniłem wtedy taką nazwę gdzieś ode mnie z osiedla, że na to się mówiło jakoś watowanie czy coś takiego. Nieistotne, ale tak, to była magiczna metoda z punktu widzenia wykonania, bo trzeba było otworzyć klapkę i ja może to nawet mniej więcej wam pokażę. W momencie, kiedy otworzymy klapkę, zobaczymy, że tutaj z tyłu jest taki dzędzelek, który wchodzi do środka. I jeżeli ten dzędzelek nie dotknie guziczka, no to najzwyczajniej w świecie gra nam się nie odpali. I no niestety jego tutaj nie widać, ale można było tam wepchać zapałkę i zablokować ten guzik, przez co klapa jest cały czas otwarta. My w tym momencie wkładamy sobie oryginalny dysk. Czekamy, włączamy konsolę, czekamy aż ona nam się zacznie bootować i kiedy się zbutuje, to robimy swapa, czyli wyciągamy, po prostu wyrywamy brutalnie, bez żadnego bawienia się, wyrywamy tą płytę i wkładamy naszego pirata. I tyle. No bo tam było dosyć unikalne zabezpieczenie płyt, którego nie można było skopiować. O ile dobrze pamiętam, to się nazywało Wobble Disk albo coś takiego. I były te sekwencje, które były jakby wypalone
na płycie przez już tam, gdzie się potłoczyło płyty. Nie można było tego skopiować, tak? I chodziło o to, że oczywiście podejrzewam, że swap działał na tej zasadzie, że na początku musiałeś oryginał włożyć. Dokładnie tak, dokładnie tak. Czyli sprawdzał ten wobble i w momencie, kiedy sprawdził i przechodził do ładowania gry, mogłeś wyjąć płytę, włożyć drugą, która pewnie się jeszcze nawet kręciła, tak to zgaduję, że to działało. No i wtedy już pomijał cały ten system sprawdzania, czy płyta jest oryginalna, bo już to zaczytał sobie wcześniej, także przechodził od razu pewnie do sczytywania płyty, tak sobie wyobrażam, że to działało. Akurat tutaj, tak jak mówię, nie miałem PlayStation, także zgaduję, że to właśnie musiało w ten sposób śmigać. No ale pojawiły się też chipy, które umożliwiały, z tego co pamiętam, odpalanie normalnie gier już nagrywanych na płytach CD zwykłych. To były wtedy czasy, że się nagrywało jak chcesz, żeby konsola dłużej działała, to trzeba było na verbatimach nagrywać, oczywiście, bo na innych płytach tak. to się konsola psuła, nie? To wiadomo. Ja nie wiem jak ty, ale ja większość gier nagrałem na verbatimach, a jak miałem mieć cokolwiek innego, to plułem. Naprawdę to było, że byłem taką osobą, co ty zwariowałeś, gdzie, co nie, verbatim albo nic. No właśnie, i ten chip zgaduję, bo nie mam wglądu, jak on działał. Podejrzewam, że on po prostu pomijał cały ten sposób sczytywania tego segmentu wobble, że od razu przechodził do wgrywania tytułu. No to jest ogólnie dosyć ciekawa rzecz, bo PlayStation, o ile dobrze pamiętam, nie trwało długo, zanim została ona chyba złamana. To jakoś nie było specjalnie długo. Sega Saturn, no trochę zajęło. Sega Saturn, żeby ją... To jest zupełnie inna kwestia, ale myślę, że tutaj też istotne jest to, że taka standardowa zasada. Im coś jest bardziej popularne, tym szybciej ci to złamią. Pewnie szybciej to złapali. Nie, ogólnie potem te wszystkie, co były właśnie ruskie tłoki, nie, to wszystko to jakby... Ale to też wprowadziło, tak mi się wydaje, że sprowadziło się do tego, że konsola PlayStation nagle zaczęła być mega popularna w Polsce. Oj, tak, oczywiście. To był szał tak naprawdę i ilość sprzedanych konsol ogólnie na świecie, ale myślę, że w Polsce to oczywiście tam był niewielki procent, ale myślę, że to dzięki pierwszemu PlayStation zaszczepiło się coś takiego jak kultura grania i w ogóle, że granie jest czymś więcej niż graniem dla pryszczatych dzieciaków, nie? Że PlayStation była takim towarem ekstra, który warto było postawić. Sony potem to pociągnie jeszcze bardziej przy PlayStation 2, ale to było PlayStation stało się pewnym takim synonimem rozrywki, coś takiego bym powiedział w Polsce. Rozumiem o co ci chodzi, bo nie powiem, że to był punkt zwrotny, może tak, bo to by były bardzo duże słowa, ale na pewno były to takie pierwsze kroki, gdzie ta elektroniczna rozrywka była w końcu postrzegana jako coś, tutaj taki mocny kolokwializm i bardzo duże przekoloryzowanie być może, chociaż myślę, że nawet nie, jako taka rozrywka dla młodych idiotów. No bo jeżeli siedzisz i grasz w gry, to na pewno jesteś niedorozwinięty, jesteś głupi, nie masz co zrobić z życiem, nie masz kolegów, jesteś pryszczaty, tak jak powiedziałeś, tak, nie rośniesz, masz wpływ, nikt cię nie kocha, no a twój tata był magikiem, co nie, jak cię zobaczył pierwszy raz, powiedział, że znikam i dlatego teraz kochasz magię i grasz w magiczne światy, czy coś takiego. Faktycznie ta opinia bardzo długo ciążyła na graczach i ona oczywiście przez lata jeszcze była zmieniana. Po dziś dzień czasami mi się zdarzy jakieś takie bzdury na temat gier usłyszeć, ale faktycznie wtedy no to były takie pierwsze momenty, gdzie ktoś patrzył i mówi wow, a jak się okazało, że tam jeszcze muzykę odtwarza, no bo przecież pamiętajmy, że pierwsze PlayStation to też jest po prostu CD player automatycznie wbudowany, więc jak najbardziej. Tak, później do tego doszła jeszcze przystawka pozwalająca na odtwarzanie filmów. Bez najmniejszych problemów. Tak, to jest, potem Sony zaczęło produkować taką wersję PlayStation, która obsługiwała wideo CD. No właśnie, to był też ciekawy aspekt, bo kart wideo CD tak naprawdę pojawił się już w pierwszym Philipsie CDI. To był jeden z elementów, który był bardzo ważny dla marketingu wtedy Philipsa. Oni chcieli, żeby zastąpiło to już wyświetlane VHS-y i faktycznie te karty rozszerzenia, nie wiem jak to wyglądało w PlayStation, wiem, że w Sega Saturn to była karta rozszerzeń, który się wkładało z tyłu, nie wiem czy w PlayStation... Bardzo podobnie.
też można było tutaj, tak? Okej, bo tutaj tego akurat nie wiem, że te karty faktycznie sprawiały, że mogłeś sobie odtwarzać, ale to musimy tutaj powiedzieć, że nie DivXy, nie DVD, tylko Nie. wideo CD. Wideo Tak CD, jest. czyli filmy nagrane w formacie MPG-1, tam w rozdzielczości 384 na 288, także to nie było jakieś, nie było szaleństwo, że tak powiem. Ale w tak, tamtych czasach to i tak naprawdę to było coś. ale to tak, faktycznie te karty wideo były dosyć ważnym elementem w którymś momencie, tak, że nagle mogłeś sobie odtwarzać filmy, to było naprawdę coś. Ja powiem Ci, tak powoli zamykając temat PlayStation, mi zawsze wydawało się, jak przeglądałem sobie te Secret Service'y, że to jest sprzęt mega w ogóle drogi, że to niewiele osób chyba na to będzie stać, że to nie odniesie w ogóle jakiejś wielkiej popularności w Polsce. Owszem, w Secret Service, który był jedynym czasopismem w tamtym czasie, który miał takie króciutkie recenzje tych gierek na 1/3 strony, ja oglądałem te screeny i byłem urzeczony. Ale że byłem wtedy zatwardziałym pecetowcem, wychodziłem z prostego założenia. Jeżeli gra jest dobra, to oni wydadzą to na peceta. I większość gier na PlayStation, znaczy większość, może nie większość, dużo dobrych gier na PlayStation pojawiło się na pececie. Metal Gear Solid, Final Fantasy 7, 8, 9 się nie pojawiła, ale dużo gier faktycznie wyszło. Oczywiście mnóstwo gier nie wyszło, na przykład Silent Hill. I tutaj pamiętam taką sytuację, że w momencie, kiedy weszły ruskie tłoki, Rosjanie wprowadzili coś takiego, że mogłeś kupić grę na PlayStation, która odpalała się na pececie. Dzięki emulatorowi, który się nazywał Blim, który był płatnym emulatorem, ale miał bardzo wysoką kompatybilność. I mogłeś kupić sobie na przykład Silent Hilla w wersji PC-towej. Polegało to na tym, że po prostu wkładałeś płytę, odpalał się automatycznie emulator, ładował grę, miałeś tam zapis gdzieś na dysku, save'y, nie? I to normalnie działało. I wtedy jakby pierwszy raz doznałem, że tak powiem, magii PlayStation, kiedy na swoim PC-cie odpaliłem, pamiętam, Tekkena 3 i mówię, wow. I to było też ciekawe, że na PC-cie takich gier po prostu wtedy nie było. To prawda, bo przede wszystkim konsole, one... Nie wiem, czy to nie będzie nadużycie, więc może inaczej. Chciałem powiedzieć, że one się bardzo mocno z tej kultury arcade'owej wywodzą i nie będzie to kłamstwem, ale nie wiem, czy będzie odpowiednio celne. Na pewno konsole bardzo często one służyły, jeżeli spojrzymy sobie na poprzednie generacje, tak jak zresztą zaznaczyłeś, często krótkim, intensywnym rozgrywkom, zupełnie tak samo jak wyjście do salonu arcade. I tak też te gry były robione. Lata 90. zmieniły to, no i zobaczyliśmy, że można inaczej, można lepiej, ale wciąż to była inna kultura tworzenia gier, to był inny rodzaj tych gier, do innego też odbiorcy. Miały być na tyle inne, żeby wprowadzić powiew świeżości, ale zarazem w większości oczywiście na tyle znane, żeby ten odbiorca czuł się dobrze. Więc coś w tym tworzeniu gier w latach 90. absolutnie było. Wspomniałeś w ogóle o Secret Service. Ja po dziś dzień pamiętam, jak oglądałem reklamę oglądałem na kartkach papieru oczywiście Secret Service'a reklamę i na jednej stronie była reklama PlayStation, ona była taka mocno nijaka, a na drugiej stronie, jeszcze pamiętam, był takie na obydwie strony, zdjęcie kosmosu. I po kolei planety i Saturn, taki wielki, co nie, z tymi pierścieniami i konsola Sega Saturn. I ja strasznie chciałem w ogóle Sega Saturn nabyć. To był mój cel, tak? Więc zbierałem pieniądze, gdzieś tam jeszcze odszkodowanko wpadło oczywiście i byłem gotowy zakupić. Tak naprawdę mniej niż tydzień mnie dzielił od zakupu, nawet nie pamiętam, czy to nie było tak, że po weekendzie zaraz miałem kupić i na weekend wpadłem do mojego kumpla, którego dzisiaj już tutaj wspomniałem, do Patryka z osiedla i on grał wtedy, to była pierwsza gra, którą zobaczyłem na PlayStation, on grał w Command & Conquer. I zajarałem się, ale tak naprawdę po godzince, bo tam pograliśmy chwilę razem, on dał mi jedną misję zrobić, on zrobił jedną, odpalił właśnie Suikodena, którego dzisiaj wspomniałem i po prostu się zakochałem, tak, w tym japońskim RPG-u. To było to, co mnie kupiło i po prostu chciałem tego więcej. Sam powiedział, to tam jest dużo takich gier, wiesz jak to było kolegów, no tam jest dużo takich gier na tej konsoli, to sobie kup. No ja niewiele myśląc kupiłem, no i byłem zadowolony, więc tutaj PlayStation dla mnie w ogóle to jest bardzo istotna konsola w moim życiu gracza, bardzo dużo wspomnień, bardzo dużo doświadczeń, bardzo dużo pierwszych razy przede wszystkim. To jest konsola, gdzie po pierwsze ja pierwszy raz poczułem
tą tak zwaną nową generację, tego Next Gena pierwszy raz poczułem, bo wcześniej grywało się no czasami na jakichś IBM-ach, tak? Jeszcze pamiętam jak to mój ojciec, bo on był wykładowcą, między innymi na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, czasami mnie zabierał, to jeszcze tam grałem we Frogera. Pamiętam jak w domu gdzieś się grało na tych NES-ach, czy oczywiście podróbkach NES, czyli Pegasusie i byłem przyzwyczajony do tej grafiki, a tutaj przeskok był po prostu ogromny, jak zobaczyłem co ta konsola mi pokazuje i to był też taki pierwszy raz Next Gen, pierwszy raz tego rodzaju gry, pierwsze doświadczenia, pierwsze trudniejsze gry i ewolucja gracza i myślę, że tutaj dlatego między innymi będzie takie szczególne miejsce w moim serduszku trzymała. No i cóż, no myślę, że każdemu życzę w ogóle takiego doświadczenia z konsolą, z grami i właśnie z doświadczeniem takim growym, z taką drogą gracza, bo to jest świetna rzecz, że kiedyś jako dzieciak wszedłem do salonu gier wideo, tam się zakochałem w grach, tam się zakochałem w bijatykach, które po dziś dzień na całe szczęście mam przyjemność realizować turniejowo między innymi. No i gdyby nie to, że jako mały Bartek wszedłem do salonu gier wideo i wrzuciłem tą monetę, to później nie byłoby innych konsol, później nie byłoby PlayStation, które tyle radości mi dało i nie byłoby całej reszty, prawda? To jest super. To jest naprawdę fajne wspomnienie. Ja tak nawiązując do Twoich właśnie tych wyborów wtedy, co zastanawiałeś się nad konsolami, ja powiem Ci, że byłem raczej w teamie Sega, z tego względu, że wtedy no już byłem dosyć takim twardym pecetowcem i podobało mi się właśnie podejście Segi, że te gry są właśnie arcade'owe, bo na pececie takich gier nie było za dużo, jeżeli chodzi. Potem oczywiście Sega zaczęła wydawać swoje największe hity i w zasadzie i Panzer Dragoon, i Virtua Cop, i Virtua Fighter, wszystko się pojawiło na pececie. Ale w tamtym na samym początku tych gier nie było, więc powiem Ci, że do mnie przemawiały bardziej te gry wtedy z Segi Saturn. One jakby trafiały idealnie w moje gusta, tego potrzebowałem, takich gier właśnie na krótkie sesyjki. To tylko tak w sumie chciałem rzucić, ale jeszcze chciałbym tutaj powiedzieć jedną ważną rzecz odnośnie pierwszego PlayStation. Pamiętajmy, że w tamtym czasie na PlayStation narodziło się mnóstwo gier, które są kontynuowane do dzisiaj, serii, które przez lata były udoskonalane, wychodziły nowe części, ewoluowały w różne zakątki szły i pojawiły się to jedne z najbardziej takich znanych dzisiaj, tak? W zasadzie możemy powiedzieć, że wiele gier zawdzięczamy PlayStation, chociażby Tekken wcześniej wspomniałeś, Silent Hill, Resident Evil, no to są serie, no Final Fantasy akurat nie, bo Final Fantasy to ta Nintendo się pojawiło, ale... To prawda, ale wiesz co, z tym Finalem nie byłbym... Myślę, że tam jest połowa prawdy, mianowicie dlatego, że w ogóle Squaresoft, bo wtedy jeszcze tak się firma nazywała, on był jednym z ostatnich, którzy odpuścili Nintendo. Wszystkie inne firmy powoli gdzieś tam od Nintendo odchodziły, to za duże słowa, ale też zaczynały współpracę z Sony. Natomiast pamiętajmy, że Squaresoft tutaj przez lata praktycznie współpracował z Nintendo i to często na wyłączność przecież. To było właśnie w 1997 roku, gdzie postanowili, że jednak wiecie co, widzimy co ta konsola potrafi i dajemy Final Fantasy VII, a każdy, kto gdzieś tam wchodził w historię gier, szczególnie gier RPG, no doskonale wie, że Final Fantasy VII jest jednym z najważniejszych RPG-ów w historii i Bóg jeden raczy wiedzieć, jakby to wyglądało, gdyby poszedł gdzie indziej, więc część tej świetności na pewno można podłączyć pod właśnie pierwsze PlayStation. Znaczy wiesz co, jak tak patrzę na te Final Fantasy VII, to wydaje mi się, że Square troszkę nie miało wyboru. Z jednej strony w tamtym czasie, na początku, na premierę powiedzmy PlayStation, Nintendo w zasadzie nie istniało, znaczy był SNES, ale nie było już jakby konsoli nowej generacji, a gdy wyszło Nintendo 64, no to ta pojemność kartridży była na tyle niska, że raczej uniemożliwiałaby stworzenie chociażby portu Final Fantasy VII na karcie, no chyba że na kilku kartach, ale to i tak, no powiedzmy na 3-4 kartach, no to trzeba by było dosyć sporej degradacji oprawy, wyciąć cutscenki, więc ja myślę, że tutaj był troszkę problem samego Nintendo, które uparcie wierzyło, że karty nadal będą, znaczy z punktu widzenia wydaje mi się dla nich takiego biznesowego było to dobre, bo oni nadal na tych kartach mogli zarabiać, no ale kosztem było to, że świat szedł do przodu, gry miały cutscenki, świetne soundtracki, dźwięki, a tutaj bardzo dużo tych rzeczy trzeba było rezygnować, no żeby na tym karcie to upchać i myślę, że tu był ten problem, że Square
nie chciał czekać na kolejną konsolę Nintendo, która może będzie miała płyty CD, może zrobią finala, tylko chcieli jakby płynnie cały czas jakoś tam działać, tak? I nie chcieli tej serii, żeby też tam odeszła jakoś w zapomnienie. No koniec końców 7 okazała się gigantycznym hitem. Też się pojawiła na PC, bo ja grałem na PC, bo wiadomo, PC był lepszy. I to nawet kilka wersji było na PC-ta, więc to jest już inna kwestia. No i potem jakby kolejne części. Dzisiaj myślę, że młodsi gracze mogą uważać, że jakby Final Fantasy jest jakby pierworodną marką PlayStation, bo tych części trochę wyszło i na PlayStation 2 mieliśmy dużo finali, na PlayStation 3 no to już były dzielone też na Xboxa, tak? I dzisiaj już już wychodzą multiplatformowo, ale jak ktoś tak, wiesz, powiedzmy powierzchownie łyknął historii gier, to myślę, że w pewien sposób zagrabiła PlayStation jakby całą tą markę Final Fantasy, bo dzisiaj finale na Nintendo już nie wychodzą, zauważ, przynajmniej te nowe, nie? 15 nie była na żadnym Nintendo, chyba nie wyszła. No. Wiesz co, nie kojarzę, żeby cokolwiek było. Z tego, co mi wiadomo, to po prostu nie było. No też mi się wydaje, że nie było. Znać, ale a wydaje mi się, że dobrze pamiętam, nie było absolutnie nigdzie indziej. To, co powiedziałeś, wiesz co, to faktycznie, zresztą nie tylko PlayStation, nie tylko Final Fantasy, ale jest kilka innych serii, które typowo kojarzą nam się właśnie z konsolą Sony. Silent Hill, który był tutaj wspominany, no tak mógłbym powiedzieć Gran Turismo, ale to ich przecież produkt, tak? Chociaż to jest prawda, kojarzy się oczywiście bezpośrednio z Sony, więc tego będzie dużo. A lata 90. to jest, jak często powtarzam, to jest złoty okres, jeżeli chodzi o rynek gier, szczególnie RPG-ów. Natomiast zastanawiam się, czy chcemy techniczny aspekt z samego PlayStation dokończać dzisiaj, czy przy okazji gier w drugiej części będziemy sobie to nadganiać, bo powiem szczerze, że nawet nie popatrzyłem, kiedy nam zleciało, ale spójrz sobie na Godzina zegar. 53 widzę, pokazuje na kamerze. No dobra, dobra, to tak może sobie jakąś taką klamrą zróbmy tutaj. Powiem tak, dla mnie Sony PlayStation, chociaż nie byłem użytkownikiem pierwszego PlayStation przez lata i była to dla mnie rzecz, którą nie miałem za bardzo styczności. Dzisiaj doceniam ogromny wkład Sony w rozwój całego rynku gamingowego, w to, że mieli jaja, żeby przejść w nową generację konsol, która będzie jakby grafiką, czyli która będzie się charakteryzowała szybką grafiką 3D i tak naprawdę za tym poszli wszyscy. To również to, że mamy mnóstwo fantastycznych gier, które tak naprawdę narodziły się na pierwszym PlayStation, bo tutaj można by wymienić naprawdę jeszcze chociażby Metal Gear Solid, który co prawda pojawił się wcześniej na MSX-ie, ale mówimy o nowej generacji Metal Gear Solida, który był takim on jakby... wtedy stał się popularny. Tak, to wtedy dopiero ludzie poznali, czym jest Metal Gear Solid, nie? I kim jest Hideo Kojima oczywiście, i kim jest prawda? Hideo Kojima. Także myślę, że mnóstwo osób, które miały PlayStation, nie znaleźlibyśmy dwóch takich samych osób, które by stwierdziły, że mają dwie takie same ulubione, jakby powiedzmy 10 takich samych ulubionych gier, bo to było tak... Biblioteka gier na Sony była tak potwornie ogromna i tak zróżnicowana, że w zasadzie... Nie wiem, czy wiesz, ale na PlayStation wyszło prawie 8000 tytułów. Znaczy wszystkich regionów, tak? Jeżeli liczymy NTSC też i japońskie. Wiesz co? Inaczej. Nie chcę teraz skłamać. Wydaje mi się, że nie licząc na zasadzie, powiedzmy, mamy Final Fantasy japońskie, amerykańskie i europejskie wydanie. Jeżeli dobrze kojarzę, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że dobrze pamiętam, że jest 7800 coś. Gdzieś mam nawet zapiski. 7918 gier i wydaje mi się, że to jest bez regionów, ale są w to wliczone wersje, czyli na przykład czasami wychodziła jakaś, nawet nie druga część, tylko jakaś, no nazwalibyśmy to dodatkiem, tak, do gry, ale po prostu usprawniona wersja z jakimiś dodatkowymi elementami, to wtedy już byłoby liczone. Natomiast wydaje mi się, że w tym jestem bardzo mocno przekonany, ale mogę się mylić, że tutaj wersje regionalne nie były liczone już do tego. Internet mi pokazuje, że 4105 gier jest chyba. No, widzisz, czyli może się po prostu mylę, może regiony w to były brane pod uwagę. Poczekaj, 4000,
chyba, że jakbyśmy regionami liczyli, to może i by tak mogło być. Czyli byśmy musieli policzyć 3 regiony, europejski, Ameryka i Japonia, to wtedy może i by taka liczba faktycznie mogła wyjść. Tak mi się wydaje. Natomiast tak, dużo faktycznie, ale tak, biblioteka była przeogromna, tak? Słuchaj, 4000, nawet licząc połowę tego, co powiedziałeś, nie do ogrania przez jedną osobę, przez lata. Życie nie starczy. Życia nie starczy, żeby to wszystko pokończyć. Czy chcesz jeszcze coś dodać na temat PlayStation? Na temat pierwszego PlayStation? To nie jest dobre pytanie, bo dodać tak naprawdę byłem sporo, ale może skoro kończymy na elemencie sprzętowym, warto wspomnieć o tym, że oczywiście w roku 2000, to jest ciekawa data, bo wtedy, kiedy pojawiło się już PlayStation 2 na rynku i zostało zapowiedziane, Sony pokazało również zapomnieliśmy o tym, właśnie. One. Oczywiście, że tak. PlayStation 1 to jest nic innego jak pierwszy Slim. Tak naprawdę to jest ciekawa rzecz, bo ja poczułem jakby Slimy dopiero kiedy pojawiło się PS2. Kiedy pojawił się PS1, po pierwsze, tak żebyście widzieli mniej więcej rozmiarówkę, jak to mniej więcej wygląda i na ile to jest mniejsze, mi się w ogóle PS1 nie podobał. Ja byłem gościem, który jak widział szaraczka, to mówi okej, to wygląda dobrze. To wyglądało dla mnie jakoś tak niepoważnie, jakoś jak zabawka. A powiem Ci dzisiaj, swoją drogą tutaj wspomnę oczywiście, bo wypada, że tego PS1 użyczył mi dzisiaj, czy też użyczyło mi dzisiaj Opolskie Muzeum Retro Gier, za co bardzo serdecznie dziękuję, bo ja swojego oczywiście łanka nie posiadam. Natomiast zastanawiam się, co będzie, jak ja zobaczę PS1. Czy on dalej będzie dla mnie brzydki? Powiem Ci, że nie. On teraz, jak na niego patrzę, on jest całkiem słodki. Z takich rzeczy, które warto wspomnieć, po pierwsze, nie mamy guzika reset. Mamy go wbudowanego w przycisk power. No i oczywiście klasyczna klapeczka do otworzenia. Dużo mniejsza objętość, ale też między innymi dlatego, że kabel zasilający został wywalony na zewnątrz razem z zasilaczem. Więc mamy tutaj tylko 2 wejścia. Wideo i zasilanie, przez co oczywiście niestety nie możemy bawić się między innymi action replayami, o których wspomniałem, i sam padzik delikatnie też się różni. Po pierwsze, kolorystyka jest bardziej w kolorze tej jasnej szarości, do której pasujące oczywiście do PS1. No i tak naprawdę mała różnica, ale może kogoś to będzie interesować. Bo muszę dociągnąć kabel, żeby dokopać się do wtyczki. Jeżeli chodzi o wtyczkę, wtyczka do klasycznego pada od PSX-a wyglądała tak. Natomiast do PS1 tak. I powiem szczerze, że to mi się nie podobało w ogóle. Wtedy nie mam zielonego pojęcia, dlaczego miałem z tym problem. No ale miałem. Ale tak czy inaczej, duży plus One jest taki, że po pierwsze bardzo mały, bardzo poręczny. Druga rzecz, do PS1, o czym na pewno wiesz, został dorzucony monitor, na którym można było grać. I oczywiście dorzucili do tego też powerbanka, możemy tak to nazwać, zasilacz, który on wytrzymywał spokojnie 2 godziny gry, więc jeżeli ktoś chciał sobie jechać w pociągu, to mógł sobie PS1 położyć na kolanach, podłączyć sobie ten zasilacz, bo on zresztą był tak skonstruowany, że wchodził jako całość razem z tym monitorkiem. No i nie miałem żadnego problemu, żeby sobie tego używać w podróży, więc to był ciekawy temat i też, tak jak mówię, data jest ciekawa, bo z jednej strony wychodzi PlayStation 2. Sony dość późno wypuszcza Slimkę, czyli jest nowy system, więc można by się zastanowić po co. Myślę, że dobrą odpowiedzią jest m.in. to, że PS2 było w pełni kompatybilne z PS1, więc z jednej strony, ja bym to nazwał obusiecznym mieczem. Z jednej strony mamy już ludzi, którzy mają gry na PSX-a, tak, mogą je bez problemu sobie na PS2 wykorzystać. Więc jest dodatkowy zasób ludzi, tak, a z drugiej strony ci, którzy też będą wchodzili z PS2, a chcą kupić coś z PSX-a, jeżeli chodzi o gry, mają jak najbardziej, ale z drugiej strony, jak to bywa przy cross-generacji, ludzie zaczęli się czasami zastanawiać, po co łapać się PS2, skoro większość gier wychodzi na PSX-a, ale liczby sprzedażowe oczywiście później pokazały, że PS2 też wystarczająco dobrze wystartowało, więc ta obawa, która była na początku, była zupełnie nietrafiona. Za to tak kończąc, przejdę sobie do takich ostatecznych liczb, które podsumowują Sony PlayStation, bo zapisałem sobie kilka ciekawych rzeczy, które mnie interesowały, jak się przygotowywałem w ogóle do naszego dzisiejszego podcastu. Jedną z ostatnich gier,
które zostały wydane na PS1 było w 2003 roku Final Fantasy Origins. Ono zawierało 1 i 2 i to jest ogólnie bardzo dobre wydanie. Tam jeszcze dodatkowe wstawki FMV były wrzucone. W 2004 roku zostało wydane tylko 8 gier, z czego ostatnią z nich 12 października była FIFA 2005. No to nie ma się chyba co dziwić, że ta gra gdzieś jeszcze wtedy wychodziła. I ostatnia gra w Europie 20 lipca 2005 roku Morhan X. Dziwna strzelanka, niezbyt płynna, możecie sobie wygooglować. Nic wspaniałego, ale to była ostatnia gra wydana w Europie. Natomiast Japonia, która poddała się jako ostatnia, miała 24 października 2006 roku wydanego Stridera Hiryu, który swoją drogą był za darmo dorzucany do normalnego Stridera na PS2. I taka baza liczb. Jeżeli chodzi o sprzedaż samego software'u, tak, czyli wszystkich gier na całym świecie, jesteśmy w okolicach miliarda. Tam niewiele brakuje do miliarda, jeżeli chodzi o sprzedaż. Jeżeli chodzi o bibliotekę gier, tak jak wspominałem, załóżmy, że liczymy dla bezpieczeństwa, że liczymy razem z regionami, mamy 7918 gier. Dla porównania Saturn miał ich lekko powyżej 1000. Nintendo, to samo porównanie, miało 300, mówimy oczywiście o Nintendo 64, ma 393 tytuły i całkowitą sprzedaż poniżej 400 000. Wsparcie PlayStation między 1994 rokiem i zakończone w 2006 roku, kiedy Sony oficjalnie wydało informację, ogłoszenie, że przestaje wspierać hardware i software. Co ciekawe, na rok przed premierą, nawet nie cały rok przed premierą PS3. Pierwsza konsola, która przekroczyła 100 milionów sprzedaży w 2004 roku, a rok później, w 2005 roku, PS2 dołączyło do niej i pobiło ten rekord. To ja jeszcze dorzucę od siebie, statystyki. dorzucę od siebie, że najbardziej popularną grą na PlayStation jest Gran Turismo, ze sprzedażą chyba niecałych 11 milionów kopii. 10,8, 10,8 jeżeli dobrze pamiętam. Także to był jeden z najpopularniejszych, jedna z najpopularniejszych gier, jeśli chodzi o, no właśnie, ile powiedziałeś? 102 miliony sprzedanych egzemplarzy, czy też sprzedanych konsol. Natomiast na drugim miejscu, na piątej generacji, znalazło się Nintendo 64, 33 w zasadzie miliony. To zobaczcie, jak to jest ogromna różnica, nie? Że na drugie miejsce to jest tak naprawdę 60% mniej, nie? Sprzedanych konsol. Niesamowite. To jest Sega ogrom. Saturn, największy konkurent, 9 milionów 260 tysięcy. To w ogóle to już była jakaś masakra, jeżeli chodzi o Saturna. No ale Saturn miał jednak swoje tutaj problemy. No i Ja oczywiście... bym się zastanowił, jak się czuła firma, jak się czuła Sega, kiedy zobaczyła później te różnice, prawda? A czy myślę, że wiesz co, akurat będziemy to pewnie rozwijać, jak będziemy rozmawiać o Sedze Saturn. Tutaj były troszkę, wydaje mi się, inne założenia przy produkcji Saturna, bo chodzi o samo to, jak generowana jest grafika 3D w Saturnie, pokazuje, że oni nie za bardzo chcieli, znaczy to jest oczywiste już dzisiaj, że nie chcieli iść w grafikę 3D i ta grafika 3D była dodana po prostu w ostatniej chwili jakby i to myślę, że było sporym problemem. Natomiast no nie da się ukryć, że PlayStation tak naprawdę otworzyło drogę Sony do produkcji kolejnych konsol i każda kolejna konsola może nie pobijała rekordu, no może PlayStation 2 pobija rekord, bo potem już po PlayStation 2 już ciężko ten rekord pobić, bo tam jest 140 chyba milionów sprzedanych konsol, to już ciężko, ale nieprzerwanie od lat dostarcza nam kolejnych konsol, kolejnych gier, ale wszystko zaczęło się właśnie od pierwszego PlayStation. I od Kena Kutaragi, o którym często dzisiaj wspominaliśmy i jeżeli ktoś widział gdzieś przy okazji, może w tle u mnie, zobaczymy jak Krzysiek mnie wytnie, tą książkę, ja ją pokażę jeszcze do kamery. Rewolucjoniści z Sony, ona wyszła w 2001 roku. Jeżeli gdzieś się dorwiecie i interesuje Was proces tworzenia PlayStation,
bardzo polecam, ponieważ wiele faktów, które dzisiaj były powiedziane, wiele elementów, które ja wspominałem odnośnie samego Kena Kutaragi, czy tego, co działo się w firmie na początku, są właśnie między innymi zaprzęgnięte z tej książki, gdzie cały ten proces, to ukrywanie na początku produkcji procesora, później jak to wyglądało w firmie, troszeczkę o rodzinie Kena Kutaragiego, jego historii, tego, co działo się wewnątrz Sony, tam jest dużo i jest dużo smaczków, jest troszkę brudów, jest naprawdę bardzo ciekawa historia. Jeżeli interesuje Was to, jak to wyglądało od środka, poszukajcie, złapcie, gorąco polecam. No Allegro jest za 2000 a propos. Tak, dobra, to nie jest żart. Dobra, to był kolejny podcast Gralogii, w którym zajęliśmy się pierwszym PlayStation. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku zajmiemy się tym, co najważniejsze, czyli samym mięsem, czyli grami na pierwsze PlayStation. Jak zwykle w rozmowie towarzyszył mi Bartek Jakubczyk. Oraz prowadził Krzysztof Energik Micielski. Zwany również Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Chrząszczy-Żewoszyce, powiat Łękołody. Pamiętajcie. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.